A teraz nadejszła wiekopomna chwila. Patrzę, a jest, Michu, normalnie widzę, co tutaj się dzieje, szacun normalnie, żółwik dla ciebie, piąteczka i jak wy zobaczycie, co ja teraz widzę, to normalnie tam mi się wydaje, że tutaj łap musi polecieć w górę tyle, że hej. Słuchajcie, jak wiecie, zakładam moje słuchawice, więc będę się łączył, czyli ja grab, ja oka, jak mnie słyszysz, odbiór i tak dalej. Michu, co bym mógł o nim powiedzieć? Pewnie mógłbym powiedzieć dużo, nawet powiem, ale to już jak się Michał połączy, czemu taki temat, a nie inny, bo miał być inny, ale stwierdziliśmy, że dokładnie wiecie, imperator, panie i panowie, imperator YouTube'a, człowiek, który tak samo jak ja jest wielkim fanem mojego ulubionego twórcy, czyli Patrycjusza Podrawka Wegety, facet, który no po prostu, facet, który jest, kocha filmy i to on jest dla was, panie i panowie, Michał z kanału Aberracje. Cześć, buziaczki moi mili, witam wszystkich. Tak, tematy. Na początku mieliśmy rozmawiać na zupełnie inny temat. Mieliśmy rozmawiać na temat właśnie Patryka Wegi. Z tym, że ostatnio w moim życiu jest tak dużo Patryka Wegi, że stwierdziłem, nie Marcin, dajże święty spokój. No kurczę, ile można gadać o tym Wedze, chociaż kurde, znowu stworzył nowe rzeczy i znowu jakby można by bardzo dużo o nim gadać i ojejku, no to byłby temat. Słuchaj, byśmy nie wyszli stąd do drugiej, a dzisiaj są święta. Właśnie, zjadłeś jajeczko? Już jajeczko było zjedzone dzisiaj? Zjedzone dzisiaj było rano jajeczko, tak, akurat mi przypadło w udziale niebieskie. Akurat dzieciaki robiły wczoraj pisowanki. Pisanki, taki stary, a taki durny. Robiły pisanki i rzeczywiście tak akurat wybrałem. No. Wiktor mówi, ja chcę tą. Maja chce tą. Ja mówię, dobra, która mi zostaje? Okej, no to biorę. Także było jajeczko, była sałatka, kiełbacha, wiadomo, no wszystko to, co my lubimy. Słuchaj, no Michu, uwielbiam jeść, więc nie będę nikogo ściemniał, że nie. Jak najbardziej. A jak u ciebie? Święta przebiegają dobrze, bez zakłóceń? Bardzo spokojnie, w moim domu tak raczej skromnie, ale słuchaj, był kurczaczek, były żebereczka, była kapustka, oczywiście biały barszczyk był, za co dziękuję mojej bóle i mojemu tacie zresztą też, którzy dzielnie gotowali. Ja zrobiłem sałatkę warzywną, której nikt nie zjadł. Więc jest super, jakby to wcale nie był wyrzut, jakby moja rodzino, wiedzcie, że na was patrzę. Więc no. Nie, ale ogólnie wszystko fajnie, spokojnie, wiesz, więc i możemy sobie gadać. Przecież skoro możemy sobie tutaj gadać, znaczy, że nikt mnie jeszcze nie zabił w moim domu. No co ty? Słuchajcie, tak, rzeczywiście na początek było tak, no dobrze wiecie, że to się nie ustala tak z dnia na dzień, ale stwierdziliśmy z Michem, mówimy, może ten temat, może ten. Mówię, słuchaj, no ja ogólnie nie jestem fanem, inaczej. I to dopiero mówiłem Michowi wcześniej, zanim żeśmy weszli na żywo. Mówię, słuchaj, według mnie Patryk Wega, i to nie mówię teraz żartem z przekonań, mówię teraz z pełnym przekonaniem, jest najlepszym albo jednym z najlepszych marketingowców wśród filmowców w Polsce. On naprawdę, mówiłem to już wielokrotnie, on sprzedaje najprawdopodobniej nową lokówkę Magdzie Gessler i maść napięty Wojtkowi Cejrowskiemu, bo rzeczywiście w tym jest aspekcie dobry, ale jeżeli reżyser, to niekoniecznie. No i stwierdziliśmy, że no słuchaj, to powinno być tak, że komuś się podoba, a komuś nie, żeby była kontra i w ogóle, a potem tak jak Michał mówił, no ileż można gadać. Więc stwierdziliśmy, że wybierzemy inny temat. Tak naprawdę ścierały się, bo mieliśmy gadać o awangardowym kinie lat 30. z Rumunii. Stwierdziliśmy, że jednak niespecjalnie. Michał miał pomysł, żeby pogadać o Czarodziejcie z Księżyca, o tej animacji. Ja mówię, nie no Michu, no co ty wiesz. Nie wyszło. Potem ja miałem... A to akurat nie jest żart. Ja bardzo lubię Czarodziejkę z Księżyca, plus nawet mogę się pochwalić, miałem kiedyś epizod, że podkładałem głos pod jakąś postać w Czarodziejce z Księżyca. Tylko do filmu, który nigdy ostatecznie nie wyszedł na DVD i miałem całą jedną linijkę tekstu. Więc cudowne wspomnienia. A ja oczywiście jeszcze tylko powiem, że do wszystkich, którzy tutaj się witają na czacie i tak dalej, ja oczywiście nie chcę przerywać Marcinowi, oczywiście witam się z wami bardzo serdecznie. Buziaczki dla was wszystkich, takie aberracyjne, klasyczne i wszystkich was miło poznać, wszystkich, których jeszcze nie znałem, więc tak
wiesz, żeby to ustawić w tej chwili. Ja tutaj w miarę możliwości wrzucam właśnie pozdrowienia od siebie. Czapka z Red Ribbon Army muszę dokupić, bo mam tylko z logiem szkoły Z. Elegancko, nie mam pojęcia o co chodzi, ale domyślam się, że ty jesteś w temacie. Dragon Ball, jakby chodzi o Dragona i to jest jedna z moich ulubionych czapeczek ostatnio, więc dziękuję za docenienie. Oczywiście ja muszę przyznać, że w ogóle ten twój system komentarzy jest piękny, mi się jakby podoba, że one się tak wyświetlają. Ukradnę ci go, wprowadzę go u siebie, jakby totalnie będę kradł, stary, jakby będę kradł. Nie ma problemu, zaraz nawet powiem szczerze, miałem to zrobić wcześniej, ale jak zawsze wiadomo jak to ze mną jest, panie i panowie. Wrzucę link nawet na czat i potem jeszcze go dodatkowo przypnę u góry, więc będziecie mogli zobaczyć. Ważna rzecz, to zapomniałem powiedzieć oczywiście, no wiadomo, masła dużo, więc wiecie jak to jest, panie i panowie. Dzisiaj oprócz tego, że jesteśmy na YouTubie, to jesteśmy również na Facebooku. Jesteśmy na Facebooku, panie i panowie, w dwóch grupach. W grupie tak naprawdę na mojej stronie oraz na stronie na stronie mojego, że tak powiem, fanpage'u, mogę tak powiedzieć? No chyba tak mogę, ale skoro powiedziałem, to już powiedziałem. Tutaj proszę bardzo, na czacie wrzucę teraz i to zaraz przypnę u samej góry, więc jeżeli macie ochotę, możecie korzystać z linku jak najbardziej. Oczywiście, muszę to powiedzieć, jest to link afiliacyjny, panie i panowie, co oznacza, że klikniecie w ten link i to jest program darmowy, ma opcję darmową, ale jeżeli kiedyś postanowicie skorzystać z wersji płatnej, bo taka też jest, to wtedy Marcinek Skruch kilka groszy wpadnie na moje konto, a to pozwoli rzeczywiście robić fajne rzeczy. Jak potrzebujesz technika, to krzycz, ja pomagam Marcinowi, Galerii Horroru, pomogę i tobie. Proszę bardzo, Daily Lincoln, jak zawsze Cudnie, ale jestem na to za biedny, ale dziękuję serdecznie za propozycję. Jak już będę troszeczkę bogatszy, to wtedy się na pewno odezwę, ale dziękuję serdecznie. Słuchajcie, stanęło w sumie na tym, że nie będzie Wegety, nie będzie Czarodziejek z Księżyca, nie będzie tematu, który ja bardzo forsowałem naprawdę, czyli przyrodnicze filmy z Zimbabwe. Wiadomo jak jest. Będziemy gadać dzisiaj o najdziwniejszych filmach na świecie. Ale żeby nie było, że dziwny znaczy zły. Nie. Pomówimy o tych dziwnych, które oczywiście, że tak, według nas są beznadziejne, są po prostu tak zakręcone jak muszla klozetowa po ogórkach i nie wiemy, co jest grane. I są słabe, ale są też takie zakręcone, ale im plus, rzeczywiście, które są bardzo ciekawe. I tak na dobrą sprawę mamy mnóstwo, przyznam wam, panie i panowie, filmów, bo tak w sumie z tego, co gadaliśmy, to mamy około 40-50 filmów. Ile nam się uda omówić? Zobaczymy. To zależy tylko i wyłącznie od was, od waszej interakcji. Jak to będzie? Będziemy również odpowiadać na wasze pytania. Ale na początek, tak jak właśnie mówiliśmy wcześniej z Michem, dobrze byłoby ustalić, co to oznacza dziwny film. Bo to się niby łatwo mówi. No, to jest w ogóle strasznie trudne pytanie. Ja w ogóle, jak my już tak, ustaliliśmy ten temat, ale dopiero po czasie zacząłem się zastanawiać, kurczę, o czym my tak naprawdę będziemy mówili? Jak już zacząłem selekcjonować filmy, mówię, czy to jest dziwny film, który film jest jakby dziwny? No i oczywiście wiemy, że musimy pójść na pewne ustępstwa, no bo dziwnie stwierdzić, że w sztuce cokolwiek jest dziwne, skoro o to chodzi w sztuce, żeby jakby przebijać się przez kolejne, jakby estetyki, tak? Uczucia, wibracje, no jakby sztuka od tego jest, żeby nas szokować, żeby nas, prowokować i tak dalej. I kino to jest zdecydowanie sztuka. Więc myślę, że chyba musimy sobie ująć, że dziwny film może być na paru polach. No i pierwszym jest ten, który po prostu zderza nas z taką porcją absurdu, z taką porcją niemożliwości, albo z taką porcją złego smaku, że po prostu mówimy, o kurczę, dzieje się coś dziwnego, bo ja się dziwnie czuję wewnątrz, kiedy oglądam ten film. Więc chyba taki film byłby dziwny. Ale co mógłbyś do tego dołożyć? Jaki jeszcze film jest dziwny według Marcina? Według Marcina film dziwny to jest taki, który obejrzę sobie, włączę sobie. Niekoniecznie musi być fabularny, bo akurat na mojej liście również są i filmy dokumentalne, że obejrzałem ale co to było? O co chodziło? Bo czasami masz film, że oglądasz, niby jest fabuła, ale potem obejrzysz, mówisz, ale ja nie za bardzo go czaję, nie za bardzo ogarniam, o co w tym filmie chodziło i trzeba obejrzeć sobie czasami jeszcze raz. I film, który ma dziwną fabułę, dziwny film ma dziwną fabułę, oczywiście, a masło jest maślane, a woda mokra, ale film, którego fabuła sprawia, że po projekcji nie bardzo wiesz, jak to ugryźć, bo zobaczyłeś coś, co tak na dobrą sprawę nie jesteś w stanie tak, powiedzmy, bez wypicia herbatki z prądem przyswoić.
No tak, znaczy na pewno też dziwny film jest dziwny narracyjnie, w sensie, że zabiera nas w jakieś nowe rejony. No, przypomnijmy sobie choćby Zagubioną autostradę, właśnie filmy Lyncha. Ktoś tutaj to wypisał przed chwilą, Michał Rok wypisał właśnie Lyncha gdzieś tutaj z boku. To zdecydowanie są dziwne filmy, które w jakiś sposób przebijają się właśnie przez to, co my traktujemy jako taką zwykłą, normalną narrację filmową, która jest dla wszystkich zrozumiała, z tym, że tutaj też trzeba uważać, bo wtedy na przykład dziwnym filmem jest Batman v Superman, który tak bardzo odchodzi od standardowego kina superbohaterskiego, że dla ludzi zapewne wielu jest po prostu dziwny, ale my chyba szukamy trochę innej dziwności, troszeczkę bardziej podrasowanej, takiej pyszen dziwności. Czy coś jeszcze możemy dorzucić? Bo słuchaj, bo to, co powiedziałeś na początku, jakby dziwny film nie oznacza film zły, więc często fascynują cię bardziej dziwne filmy niż te filmy normalne, dla normików tych okropnych? Czasami tak jest, wiesz, tylko przerwę KFK, dziękujemy bardzo za donate, rzeczywiście to wszystko idzie na konto Filmowej Irlandii, a Filmowa Irlandia to... Oczywiście, że to Filmowa Irlandia to nic innego jak, no, mieszkam w Irlandii, więc będę po prostu jeździł, bo tutaj mnóstwo filmów się kręci, było kręconych, niedawno byłem na planie filmu Last Duel Ridleya Scotta z Benem Affleckiem i Mattem Damonem, tam też będzie, to był kręcony między innymi Barry Lyndon, Excalibur, co to jeszcze było, Szeregowiec Ryan, Waleczne Serce, Hellboy, więc po prostu będę jeździł po tych miejscach i będę pokazywał, jak one tam wyglądają i troszeczkę powiem ciekawego o filmie. Ale tak, wracając do meritum, sytuacja jest taka, że no, chociażby ten Batman kontra Superman, dziwny film, ale my całkowicie co innego szukamy, całkowicie co innego chcemy, będziemy podążać ścieżkami zakręconymi. Mówiliśmy wcześniej, że na dobrą sprawę można byłoby wrzucić wszystkie filmy Lyncha, Davida Cronenberga oraz Terry'ego Gilliama i nikt by się nie przyczepił, bo oni rzeczywiście tworzą kino całkowicie odjechane, całkowicie inne. Układ nielinearny, fabuła po prostu, która się nie trzyma kupy, a potem jak siądziesz, przemyślisz, mówisz, kurczę, ale rzeczywiście to wszystko ma ręce i nogi. To jest coś, co tygryski lubią najbardziej, bo ja nie muszę dostać filmu, gdzie mam łopatologicznie powiedziane, to jest A, to jest B, a tutaj będzie zaskoczenie, a to jest C. Nie, czasami lubię to wszystko mieć pomieszane, poplątane, a i tak na koniec wychodzisz i mówisz, kurczę, ale to była uczta, normalnie to była uczta duszy. Więc... Kurczę, ale tutaj się u ciebie dużo dzieje na czacie, w sensie co chwilę, pamiętajcie, jak się patrzę w tę stronę, to patrzę się na czat, on tutaj jest, ja tak będę co chwilę i od razu tylko powiem do Adasia, że tak, pamiętam i dziękuję serdecznie za suba i dziękuję też tutaj o wszystkim innym i gdzie film o BVS-ie. Jezu, robi się i ta analiza będzie miała, ja w tej chwili mogę spokojnie już przyznać, na pewno będzie miała 3 godziny. Co najmniej, tak, przez 3 godziny będę gadał przed kamerą, ale to już jest temat z mojego kanału, więc przepraszam, nie wcinam się. Nic się nie dzieje. W którą stronę teraz idziemy? W stronę podziękowania Dailemu Lincolnowi za kolejnego donate'a, oczywiście dziękuję bardzo, jest mocno. Słuchajcie, tak naprawdę nie będziemy... Zastanawialiśmy się na początku, czy może najpierw zaczniemy o filmach słabych, potem o filmach super ekstra, ale stwierdziliśmy, nie będziemy robić tego na takiej zasadzie, po prostu będziemy podawać tytuły i akurat czy wyjdzie raz taki, a raz taki, to już zależy od tego, co odczytamy. Więc panie i panowie, uwaga, to się przygotuje normalnie, nadejszła wiekopomna chwila, jak mawiał Kargul, nie, Pawlak, że zaczynamy. Słuchaj Michu, który film, dziwny film, który chciałbyś zaprezentować nam i naszym widzom, dajesz jako pierwszy? Słucham cię. Wiesz co, a ja zacznę od czegoś, co znalazłem niedawno w internecie i to jest zdecydowanie z tej puli złych. Jednak złych. Słuchajcie, jest film, który nazywa się Maszyna Czasu, którą odnalazłem na wyprzedaży garażowej. Dokładnie to jest The Time Machine I found at the year sale, czy jakoś tak. Film totalnie amatorski, ale jest pełnometrażowy, można go znaleźć na YouTubie i to jest film o tym, jak facet faktycznie odnajduje machinę czasu, no i zaczyna się nią cofać. Jest to, powiedzmy, że taki wehikuł czasu, pewnie pamiętacie, dwie adaptacje były filmowe co najmniej, tylko w wersji nie mam absolutnie budżetu, chowam się do garażu swoich rodziców i nagrywam tam film i będzie on pełnometrażowy i jeszcze wciągnę w to swoją dziewczynę. Wszystko będzie na green screenie, nawet byle jakie pomieszczenie będzie na green screenie i od razu muszę w tym miejscu pozdrowić Ossinę Macieja, też innego twórcę z YouTube'a,
który mi pokazał ten film, właśnie u niego, jak byłem. Cinemacie pozdrawiamy. Godziny, tak, jakby pozdrawiamy. Cudownie, dziwny film, bo nie jesteście w stanie nawet sobie wyobrazić, jakie dziwne poczucie tempa, akcji, jakby montażu musiał mieć twórca, że na przykład uważa, że ujęcie statku kosmicznego, no który wygląda jak, no wiecie, paint w paincie, i on się przesuwa, no to że on leci i on tak leci 10 minut, a potem oni siedzą za kokpitem ze światełkami i mówią, o, ta planeta jest na prawo. Tak, planeta jest na prawo. Czy często latasz statkiem? Tak, często latam statkiem. A coś jeszcze? Nie. I to jest naprawdę jedyne takie doświadczenie cringe'owe. I ja wiem, zacząłem z takiego niskiego poziomu, bo to jest jednak film amatorski, może ktoś się uczył, ja nie chcę go jakby wyśmiewać tak chamsko, ale jednak jest to w pewien sposób, jeśli chodzi o kino, takie bardzo rozbawiające jednak wydarzenie, jak coś takiego spotkasz, więc zachęcam was, żeby przynajmniej spędzić 10 minut, bo wytrzymać 1,5 godziny jest trudno. Gdyby właśnie nie Maciej, nie wytrzymałbym, ale to jest tak twardy zawodnik, on powiedział, nie oglądamy, oglądaj dalej, weź tą głowę, oglądaj dalej, więc jednym słowem, ja bym zaczął od tego, ale mam jeszcze parę innych takich petard zła, więc nie wiem, czy chcesz, żebym od razu walił drugą, czy ty teraz byś wolał jakiś film? Zaraz zobaczymy, co nasi widzowie powiedzą. Powiem ci w ten sposób, ja w ogóle nie mam z tym problemu, ponieważ no ja oprócz tego, że kocham filmy, kocham o nich opowiadać, również tworzę filmy, jestem twórcą filmowym niezależnym, mniej więcej od 99 robię filmy, więc wywodzę się z nurtu AKF-u, czyli Amatorskiego Klubu Filmowego, więc ja tworzyłem jeszcze filmy na Super VHS-ie i jeżdżąc po festiwalach, czy to do Poznania, czy Kędzierzyn-Koźle, czy Warszawa i inne miasta, mnóstwo tych filmów obejrzałem, mnóstwo takich, że rzeczywiście niektóre to po prostu zastanawiałeś się, ja cię kręcę normalnie. O, drzewo. No drzewo. Tak. Ale tam jest jabłko. No rzeczywiście jest jabłko. I wiesz, ja to jak najbardziej ogarniam i przyznam ci szczerze, ja na przykład patrząc, jeżeli widzę, załóżmy, że film jest zrobiony zawodowo, że to nie jest tam powiedzmy film za, no umówmy się, 20 000 na przykład złotych, tylko jest budżet konkretny, masz zawodowych aktorów i tak dalej, no to całkowicie, że tak powiem, w moim przynajmniej mniemaniu zmienia się percepcja, to znaczy ja się już nie nastawiam, że oczywiście dostanę efekty specjalne super świetne, tylko że patrzysz na coś innego, bardziej patrzysz na pomysł, na to jak on jest wykonany, tylko że nie techniczny, ale sam zamysł, no bo wiadomo, że jak używasz kamery RED za powiedzmy tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, a używasz, no umówmy się, telefonu komórkowego, no to inaczej wygląda. No ale dokładnie wiecie jak to jest. Tutaj czwarta ściana pisze, Michu podeści pełną listę na privku, bo nie chce mi się notować. No może potem, kto wie, ale tylko ci powiem, że ja w sumie mam bardzo podobne doświadczenia. Ja w tej chwili ciągle jakby pracuję z realizacją wideo, jakby i przy reklamach, i przy klipach, i różne takie rzeczy, no ale oczywiście każdy ma ten swój okres kina amatorskiego. Ja też tworzyłem filmy, jakby okropne, mogę teraz powiedzieć z perspektywy czasu, że były straszne, ale no festiwale się zdarzały się najróżniejsze rzeczy i Boże, ile cudownych projektów jakby tam było, które jakby w różny sposób miały pokazywać, co drzemie w ludziach. Ale chyba mam takie największe zamiłowanie do ludzi, którzy chcą pokazać taki artyzm, ale jeszcze do niego nie do końca dojrzeli. Więc mamy czarno-biały film, kontrast podkręcony na maksa, bo inaczej się nie ogląda, więc wszyscy wiemy i koleś, który leży na kanapie, wiesz, widzisz, że jest to jego normalny pokój, nawet mu się posprzątać nie chciało w tym momencie i nagle bierze puszkę farby, wylewa na siebie i mówi, mamo, to jestem. I mówisz, o Boże, jak cudnie, jaki piękny pomysł. I też miałem na przykład taką przygodę, że grałem w pierwszym filmie o dinozaurach w Polsce. Przynajmniej tak było stwierdzone w promocji. Project Drache, w którym byłem, uwaga, jakimś niemieckim kapitanem. Mój przyjaciel go robił i to w pewnym sensie też jest dziwny film, jak na nasze realia amatorskie, ale faktycznie były dinozaury, był spisek nazistów, było wszystko, więc złoto, filmy amatorskie są piękne. Brzmi jak zombie, wampiry czy cokolwiek, no ale rzeczywiście zdarza się jak najbardziej. Teraz wiadomo jak to jest, tutaj widzę, że
no jak najbardziej, ludzie się utożsamiają, ktoś napisał tutaj, gdzie mi uciągnął filmy Tima Burtona, kończymy live'a. Nie o to chodzi KFK, bo to tutaj wcześniej, niech tylko znajdę i wyświetlę. Krzysztof Zaczkowski, tak, napisał, że filmy Pedro Almodóvara. Oczywiście, że tak, mogło być jak najbardziej, ale akurat dzisiaj szukamy czegoś jeszcze bardziej zakręconego. Bo o ile Almodóvara, masz jakiegoś Almodóvara na swojej liście, Michu? Wiesz co, akurat nie, ale mogę się zgodzić, że wielu ludzi odbiera jego filmy bardzo dziwnie. Z tym, że one są nadal na tyle realne i po prostu takie umoczane w stylu Almodóvara, żebym po prostu mówił bardziej o filmach autorskich niż takich strasznie dziwnych, wiesz, tam chociaż będzie Cronenberg i Lynch za swój styl, więc trochę tak pitole, ale no Almodóvar na przykład dzisiaj nie. Z drugiej strony na przykład u mnie na liście nie pojawił się równie, można powiedzieć, dziwny skądinąd twórca jak Guillermo del Toro. Przecież rzeczywiście on ma swój styl, jego filmy są inne, wystarczy chociażby wspomnieć Kronos, ale akurat też się nie pojawi. A Jima Jarmusza masz? Nie mam Jima Jarmusza, też sobie, że tak powiem, odpuściłem. Nie będzie ani Truposza, ani nic nowszego, również nie ma na mojej liście. No, widzisz. Zobaczymy, jak będzie. No? Nie, spoko, to ja tylko chciałem powiedzieć, no to Jima ja mam, ale w sumie to nie wiem, czego użyjemy w pewnym momencie. Ale dobra, to dawaj jakiś jeszcze dziwny film. Słuchaj, jeżeli dobrze skomentujemy, to jak najbardziej może być. Oczywiście, pisaka muszę sobie znaleźć. Zacznę może od filmu, który wiem, że ma mnóstwo fanów. Mam mnóstwo fanów również na tym kanale. Nie tak dawno poczyniłem jego recenzję i zapowiem go tylko w ten sposób. I did not hit her, I did not. Oczywiście mowa o filmie The Room, czyli Pokój Tomiego Wiseau. Pani, zapomniałem butelką rzucić. Tak, nie rzuciłeś butelką, jakby jak mogłeś. I did not hit her. Oh. Ja nawet butelką nie potrafię rzucić. Dokładnie, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, czemu ten film jest według mnie dziwny? Ponieważ budżet miał potworny, relatywnie duży tak naprawdę, tylko był jeden problem. Tommy Wiseau nie ma pojęcia, może teraz ma, ale wtedy jeszcze nie miał pojęcia, jak się robi filmy. Ten film się ogląda jak skrzyżowanie Korony Królów, telenoweli brazylijskiej i Mięsnego Jeża. Tak naprawdę już można było do tego wrzucić reklamę pewnie na hemoroidy, to było akurat coś pokazane. Aktorstwo jest koszmarne, fabuła, no ciąg przyczynowo-skutkowy nie istnieje, ale czemu jest dziwny? Ponieważ ludzie ciągle do tego filmu lgną, ludzie ciągle go kochają, ludzie ciągle go uwielbiają i mówi się, że to jest ten film, który jest tak zły, że aż dobry i coś w tym musi być, panie i panowie, coś w tym rzeczywiście musi być, bo ludzie go kochają, ludzie go uwielbiają. Tommy Wiseau jest tylko tak naprawdę twórca jednego filmu. W tym momencie robi kolejny. Słuchajcie, kiedy wyjdzie kolejny film Tommy'ego Wiseau, będzie oczywiście recenzja na kanale. Zresztą pamiętajcie, obiecałem wam, że jak już, że tak powiem, kanał troszeczkę podrośnie, bo mam dostęp do IMDb Pro, a tam mam maila i numer telefonu do Tommy'ego Wiseau. Skontaktuję się i zaprosimy go na odcinek. Przyjmie to przyjmie, nie przyjmie to nie. Co nam zrobią? No co? Oczywiście, że tak. Więc dla mnie ten film jest dziwny i to jest taki po prostu tak, oczywiście. To jest film po prostu, który jest no nie wiem, on jest po prostu innej kategorii. Jest amatorsko zrobiony, są w nim twórcy zawodowi, gdyż ekipa jako taka, w sensie dźwiękowcy, operator i tak dalej, to było rzeczywiście zawodowstwo. Aktorstwo, no to już tak niekoniecznie, a jeżeli tak, to kogoś tam wzięli z 28 sezonu Mody na sukces, z 15 sezonu Klanu, wiadomo jak to jest. I powstało coś, co sprawiło, że po prostu czacha dymi, panie i panowie. Popatrzcie, co pisze. O, Styx uwielbia. To jest facet normalnie, który pewnie w nocy o północy obudzisz go. Styx, recytuj mi co się wydarzyło w 98 minucie 14 sekundzie. I on leci, bo on zna jak najbardziej, wiadomo, artysta do bólu, no, ja bym powiedział, że może bardziej artysta od bólu tyłka chyba, no ale to już wiadomo, jacy ludzi taka opinia. Wiseau robi kolejny film, o tym wiem, Cameron, Awatara 2, no, Avatar 2 zobaczymy gdzieś w 2080 roku, bo wiadomo jak to jest. Dobra, Michu, słuchaj. Czy masz coś dodania do... No? Ja chciałem tylko powiedzieć, że dostałem zarzut, że mam dziwny kubek. Nie, kubek jest cudowny, Michał Rock.
Kubka mi nie obrażaj, tak? Tylko mi kubka nie obrażaj. Ale tego, no wiesz co ci powiem, no The Room, no to jest jakby ewenement, jakby kultury, to jest tak mocne, to jest jakby na wielu poziomach, to jest właśnie to, co nam udowadnia, że kurczę, musisz się nauczyć, bo jeżeli masz dużo pieniążków i możesz zrobić film, to nie oznacza, że umiesz, więc nie. No, ale jednak nadal, no mówię, to jest absolutny fenomen. Ja mogę się po prostu podpisać pod całą dziwnością tego filmu, ale też atmosferą dookoła tego filmu, bo ten film to jest po prostu byt kultury. To już nawet nie jest film, to jest po prostu czarna dziura, która zasysa motywy i wydarzenia. I słuchaj, takie mam pytanie do ciebie, tutaj jest Krzysiek Kubiak napisał, że Wizo, nasz człowiek z Poznania. Myślisz, że on zasłużył na przykład, ażeby zostać honorowym obywatelem Poznania? Żeby prezydent miasta wręczył mu klucze i powiedział: Nie, on zasłużył, żeby zostać prezydentem Poznania. Jakby to dalej, troszeczkę pójdźmy dalej w to wszystko. Dokładnie. Skoro w Sopocie jest pomnik Klausa Kińskiego, który nie trawił nigdy Sopotu, nie przyznał się, że jest Polakiem, czemu Tommy Wiseau, który też się nie przyznaje, miałoby go nie być? Tutaj jak tak patrzę, czat, rzeczywiście ludzie naprawdę dają radę. Jak najbardziej, Adaś, są filmy najlepsze i filmy najgorsze, no to normalna sprawa. Prezydentem jakby tak podejść do Tomiego i potem mógłbym mówić na przykład za 10 lat na moim kanale Gosiu prezydent Polski. I normalnie by sobie wjeżdżał do Belwederu. Tak, byś był paciorkiem 2.0. Jakby u ciebie też byłby prezydent, więc wiesz, więc jakby wszystko by się zgadzało. Pewnie tak. Słuchaj, kolejny tytuł od ciebie. Co ty teraz nam przygotowałeś? Dobra, wiesz co, a teraz jednak myślałem, że może pójdę dalej w te złe filmy, ale pójdę w absolutnie kulturowe kuriozum z pozdrowieniami dla mojej buły, która musiała ze mną przeżyć ten film. Ja kiedyś o nim mówiłem na kanale, ale w takiej serii o kupowaniu filmów, której nikt nigdy nie obejrzał. Słuchajcie, Syrena, chiński film, po prostu Mermaid, u nas to nie ma tak naprawdę polskiego tytułu, chyba po prostu by się tłumaczył jako Syrena i Mermaid jest filmem, który rozbił chiński box office. Był jednym z najpopularniejszych filmów, jaki można było sobie wyobrazić i długo był po prostu na szczycie, zbił wszelkie możliwe rekordy. A film opowiada, uwaga, myślicie, że to jest jedna z tych historii w stylu amerykańskim, czyli żyje sobie syrenka, bo to jest faktycznie o syrenie, która zakochuje się z mężczyzny, który jest na lądzie i ona po prostu idzie na ląd do niego i jednym słowem tam romans i tak dalej i w końcu ktoś z kimś żyje. I nie jesteście gotowi. W żaden sposób nie jesteście gotowi na takie uderzenie chińskiej kultury komedii, jaka tam w was walnie. Takiego dziwnego dramatu, okrucieństwa w ogóle i motywów. Umówmy się, że pierwsze na przykład co nasza Syrena nie dostaje nóg, kiedy wychodzi na ziemię, tylko ma takie spodnie nałożone, jakby, które udają te nogi i ona cały czas ma je połączone i jeździ na przykład na deskorolce, żeby się przemieszczać w różne miejsca. Jej wujek jest półkalmarem, ośmiornicą. Półośmiornicą, którą w jednej ze scen, żeby nie wyjść z roli, to zaczyna serwować sushi z własnych macek i je tam kroi. Wyszczeliwują się z wielkich proc przez całe miasto. Film jest cudowny. Ale jest cudowny pod każdym i wam powiem, że można to łatwo wyśmiać, możemy mówić, co za absurd, jaka głupota, ale to jest normalnie niesamowite wejrzenie w absurd, który śmieszy Chiny. A to jest piękne na swój sposób. To tak jakby komuś puścić, nie wiem, jakąś klasyczną polską komedię, jakiegoś, nie wiem, znaczy ja wiem, że to już nie jest aż tak uniwersalne, ale powiedzmy jakiegoś misia, jakiś rejs i też by niektórzy mówili, o co chodzi, co się dzieje, a to jest coś takiego, tylko współcześnie. I no ja byłem oczarowany i ciekawostka, można kupić sobie Blu-ray, chyba z wydań brytyjskiego albo nawet amerykańskiego i on ma polskie napisy, więc jeżeli komuś to jest potrzebne, no bo to jest chiński film, więc może być trochę trudno, chiński z angielskimi napisami, różnie to bywa, no to można sobie zakupić w takiej formie i no w sumie nie chciałbym go jeszcze psuć, nie chciałbym dodawać kolejnych elementów, ale no Syrena to jest ten film o syrence z wody i miłości i tak dalej, którego się nie spodziewacie i na który będziecie niegotowi. To może tyle. Sushi z własnych nóg? No. Tak.
Słuchajcie, co mogę powiedzieć na ten temat? Nic się nie da dodać. Rzeczywiście dzisiaj usłyszycie o tej drugiej stronie. O tej drugiej stronie, panie i panowie, Hollywoodu. W ogóle ciekawostka, ja sobie właśnie wbiłem, żeby sobie tylko to potwierdzić w swojej własnej głowie. Tak, i reżyserem jest Steven Chow, czyli nie byle kto dla chińskiego kina, więc to nie jest tak, Kung Fu Hustle. Tak, dokładnie, więc możesz zrozumieć, jakiego absurdu w pewien sposób można oczekiwać i tak dalej, ale też mówię, to jest taki rollercoaster gatunków, no piękno, absolutne piękno. Ja zachęcam, naprawdę zachęcam. Steven Chow, panie i panowie, to jest człowiek, który nakręcił między innymi Shaolin Soccer oraz właśnie Kung Fu Hustle. Zapasy Kung Fu, bodajże jest polski tytuł, a przyznam szczerze, akurat widziałem go... Kung Fu Shao, tak. Okej. Ja przyznam szczerze, że akurat Kung Fu Hustle widziałem, gdyż swojego czasu w kinie tutaj w lokalnym co czwartek były pokazywane filmy, że tak powiem, artystyczne. No jak to ktoś uznał, że Kung Fu Shao jest filmem artystycznym i go wyświetlili, więc oglądałem film po chińsku z angielskimi napisami. Dało się? Dało się, rzeczywiście. Inny niż Impit. Cześć, wampirzyca, piąteczka, żółwik, fajnie, że jesteś, fajnie, że do nas depłaś. Gadamy sobie, przypominam panie i panowie, a nawet dziś bo ja przyznam się szczerze, tak jak mówię, ja zapomniałem, jak to było? Ja wyłożyłem, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. Bardzo często akurat tak to jest, ale dzisiaj gadamy sobie z Michem z kanału Aberracje o dziwnych, najdziwniejszych filmach świata, panie i panowie. I słuchajcie, skoro tutaj już zrobimy, że tak powiem, przerwę na arbuza, no to oglądacie, lubicie takie rzeczy, no to wbijajcie i pamiętajcie o trylogii prawdziwego kinomana, więc po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, a wtedy nie ominie was. Naprawdę YouTube poinformuje was o wszystkich fajnych rzeczach, tak samo co się tyczy kanału Micha i jak najbardziej wbijajcie do niego, zaraz tutaj jeszcze podbiję jego, że tak powiem, jego kanał. Dobra, to skoro teraz ty się pogadałeś, to teraz ja coś powiem, bo u mnie rzeczywiście będzie też kilka filmów z głównego nurtu, muszę przyznać, bo... A to bardzo dobrze, niech się mieszają, niech tygiel, wiesz, tam działa. Niech tygiel działa, no to w tym momencie polecę panie i panowie filmem, w którym inaczej, od dawna wiedziałem, że Jim Carrey jest dobrym aktorem. Tak naprawdę jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że gro amerykańskich komików, Smutny Błazen, zasada Smutnego Błazna, że oprócz tego, że ma świetną stronę komediową, bardzo dobrymi są również aktorami dramatycznymi. Tak było przy okazji między innymi w przypadku świętej pamięci Robina Williamsa, ale Jim Carrey i Kate Winslet w filmie Eternal Sunshine of the Spotless Mind, polski tytuł Zakochany bez pamięci. Film dziwny z tego względu, że mamy chłopaka, który kocha dziewczynę, który ją uwielbia, dla niego nas wszystko, ale nie wychodzi, więc postanawia sobie ją wymazać całkowicie z pamięci. No i tutaj się w tym momencie zaczyna się jazda, zaczyna się dziać, zaczyna się kręcić i tak, panie i panowie, aktorstwo, no to nie czarujmy się, nie mogę powiedzieć, że jest źle, chociaż z drugiej strony w teksańskiej Masakrze Piłą Mechaniczną 4 występuje Matthew McConaughey i Renée Zellweger, a tam nie jest dobrze. Ale tutaj naprawdę fajnie, fabuła się trzyma kupy, ale sam zarys, sam koncept, pomysł tego po prostu jest tak nieracjonalny, tak dziwny, że oglądamy, to jest właśnie jeden z tych filmów, że obejrzymy i mówimy, ale czekaj, ale o co tam chodziło, ale o co, przecież on, przecież ona i nie bardzo wiemy, a jest to kino, które no, w sumie na końcu podnosi na duchu, nie będę wam mówił jakie zakończenie, bo rzeczywiście polecam. Numer 23, bardzo niedoceniany film z Jimem Carreyem, thriller, horror, rzeczywiście bardzo fajna produkcja, ale jak najbardziej. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, panie i panowie, warto obejrzeć, bo po prostu Jim Carrey w jednym z najlepszych swoich filmów. Również według mnie bardzo, bardzo niedocenionych. Ale też pięknych. Ja wam powiem wprost, to jest moim zdaniem jeden z ciekawszych filmów związkowych też i o tym, jak się przeżywa związki i tak dalej. Moim zdaniem to jest... oczywiście w innych tonach, ale na przykład trochę podobnym filmem jest Scott Pilgrim kontra świat. Oczywiście tak. On po prostu też jest trochę szaloną opowieścią związkową, może na tym stańmy. I ja osobiście lubię Scotta Pilgrima, ale to nie jest moja kolejna kategoria, chociaż jest cudnie narracyjny. Ja znowu wrócę do tych niskich rzeczy. Dawaj. I słuchajcie, KFK Studio to jest coś dla ciebie. To są najlepsze Gwiezdne Wojny, jakie można zobaczyć. Czyli tureckie. Gwiezdne
wojny. I ten film ma naprawdę taki tytuł, przynajmniej w Polsce ma dokładnie taki tytuł, a w oryginale, i to jest pewnie coś, co ja złamię językowo za mocno, ale nazywa się Dunkajaj Kurtanan Adam. Chyba tak. I akcent na drugiej syłabie był nie taki, jak powinien być. to Boże, zaraz mnie przysztelytują ludzie, wiesz. Tutaj KFK potwierdza. KFK potwierdza Gwiezdne Wojny. I to jest tak, to jest film, którego nigdzie nie można prawdopodobnie dostać, chyba poza jakimś takim obiegiem już chyba tylko internetowym. I powiem tak, mi się ten film trafił na festiwalu złych filmów. W sensie byłem po prostu na puszczaniu złych filmów i nagle puszczają tureckie Gwiezdne Wojny i człowiek nie jest w pewien sposób też na to gotowy, tak jak nie byłem gotowy, bo ten film trwa niby tylko 1,5 godziny, ale wydaje się, że 3. Jesteś święcie przekonany, że trwa 3, bo tyle rzeczy się dzieje. I uwaga, jest to film, który jak chyba sama nazwa wskazuje, powstał w Turcji, tak, zdecydowanie, i opowiada o 2 pilotach, którzy tam się rozbijają na jakiejś pustynnej planecie, a tam okazuje się, że zły czarodziej chce w ogóle podbić tę planetę czy jakoś tak. Wybaczcie, nie pamiętam już wszystkich szczegółów fabuły, bo ona jest dosyć zawiła. W pewnym momencie jeden okazuje się być wybrańcem Allaha na tej kosmicznej planecie. Więc dużo rzeczy się dzieje, naprawdę dużo rzeczy się dzieje, ale piękno jest to, że oni zrobili jedną prostą rzecz. Jak lecą statkiem kosmicznym, nasi bohaterowie, no to macie fotel, powiedzmy taki jak tutaj, on sobie siedzi w pokoju, ma czerwone światło, robi tak, a z tyłu na tylnej projekcji lecą wycięte ujęcia, tylko w lustrzanym odbiciu z oryginalnych Gwiezdnych Wojen. Więc jednym słowem tam latają X-Wingi, i tak dalej, i tam strzelają do siebie i wszystko jest takie pięknie tandetne, cudny i fabuły nie jesteście w stanie śledzić, bo zwrot akcji jest co 5 minut, a czasami go nie ma i wtedy rozumiecie, że chyba ktoś chciał bardzo nabić metraż, bo na przykład bohater 10 minut idzie przez pustynię, więc film jest po prostu okropny i wybaczcie, że tak mało szczegółów podaję, ale po prostu miałem tylko jeden seans w życiu i był to seans, w którym ludzie nie mogli wytrzymać na sali ze śmiechu, bo po prostu wszyscy zaczęli rozumieć, bo chyba nie widzieli wcześniej filmu, że trafiliśmy do piekła, po prostu trafiliśmy do piekła, a po prostu światła, stroboskopy, wycięcia z różnych filmów, walki, w których są ucinane ręce pluszowym potworom, jakby zalewały co chwilę ekran, więc cudo, ale nie wiem jak z jego dostępnością. Ja oczywiście chciałbym w 4K. UHD 4K już leci w HDR-ku. Ja powiem w ten sposób, słuchajcie, tureckie Gwiezdne Wojny. Opona normalnie. Ja czasami gadając z Michem, czy na przykład z Rafałem z Galerii Horroru, zastanawiam się, ludzie, ja myślałem, że ja filmy dziwne oglądam, ale naprawdę... Tutaj było napisane dopiero na czacie, było napisane, w ogóle wrzuciłem teraz link do kanału Micha, jest również w opisie, więc jeżeli podoba wam się, co Michu mówi, oczywiście, że tak, pójdźcie, dajcie mu suba, ale tylko jeżeli lubicie takie rzeczy, bo jeżeli to ma być pusty sub, to nie ma co, bo to szkoda. A to jeśli mogę się przereklamować w tej chwili, to powiem tylko tyle, że właśnie jeżeli lubicie złe kino, to ostatnio, nie ostatnio, bo już 2 miesiące temu, wydałem odcinek programu, który nazywam Szajse Wideo. I jednym słowem tam sobie siedzimy i omawiamy takie złe filmy, które mam na niemieckich Blu-rayach. Moim zdaniem fajne, moim zdaniem śmieszne, ale ja to robię, więc sam nie mogę chwalić siebie. Ale sami zobaczycie, to sobie ocenicie. Słyszycie mówię o filmach, nie mówię o programie, mówię o filmie samym. Słyszycie kontekst. Złe filmy wydane na niemieckich Blu-rayach. Przecież to brzmi normalnie. Za 1 euro się je kupuje, stary. Przecież to brzmi normalnie jak auto z Białorusi albo coś takiego, ale rzeczywiście, jeżeli lubicie takie rzeczy, wbijajcie na kanał Micha, oczywiście zostawcie mu suba, będzie mówił. Pamiętajcie, włączcie mu, jeżeli dacie suba, włączcie mu dzwonek z opcją wszystko, bo wiadomo, że te dzwoneczki są bardzo, bardzo ważne i bardzo mnie cieszy tutaj, że jest sub od Micha, oczywiście, że tak, jeżeli jest fajnie, to widzicie, mnie tu już boli, a dopiero coś za chwilę stanie, będzie jeszcze lepiej. Oczywiście zapis dzisiejszego odcinka będzie dostępny chyba już od jutra rana, bo wiadomo, że StreamYard musi to przetworzyć, a dodatkowo wszystkie te komentarze, które się pojawiają i tak dalej, no to ale będzie, jak najbardziej będzie. Sam sobie obejrzę go normalnie, bo jest ciekawie. Mówiłeś, że poszedłeś obejrzeć film
przegląd, festiwal złych filmów i trafiłeś na tenże film. Ja powiem o filmie, który widziałem w ramach Tarnowskiej Panoramy Filmowej. No, jestem z Tarnowa, pozdrawiam w ogóle kino, chyba teraz Millennium, kiedyś było Kosmos. W Tarnowie są 2 festiwale. Jeden to nazywa się Tarnowska Nagroda Filmowa, gdzie pokazują projekcje polskie, a w drugim kinie mają Tarnowską Panoramę Filmową, gdzie pokazują kino światowe. No i pewnego dnia w jednym z seansów miała być Zagubiona autostrada Davida Lyncha, ale stwierdzili, że zrobią taką klamrę, ponieważ to był rok chyba 97. Zagubiona autostrada pojawiała się jako prapremiera w Polsce, więc widziałem jako jeden z pierwszych. Stwierdzą, że pokażą najpierw pierwszy film Davida Lyncha, film, który powstawał przez 5 lat. Mowa oczywiście o filmie Głowa do wycierania. I właśnie o tym filmie, w sumie też o Zagubionej autostradzie chciałem pomówić, bo fabuła filmu, panie i panowie, jest taka, pokrótce wam powiem. Żyje sobie chłopek, żyje sobie główny bohater, ginie, przerabiają mu głowę na gumkę do mazania, koniec. Taka jest fabuła, ale ten film jest zrobiony tak dziwacznie, że to jest po prostu nieporozumienie. Czarno-białe, jak to mówiłeś, kontrast podkręcony na maksa. Muzyka. Jeżeli znacie muzykę atonalną, jeżeli kochacie takie klimaty, to tu jest jeszcze bardziej. Tu jest jeszcze bardziej po prostu pojechane. Jakby to mawiał mój syn, jest bardziej trącone niż pies Pluto. Ale to wszystko sprawia, że mamy ten film, oglądamy go, zresztą jeden z ulubionych filmów Stephena Kinga. Mamy ten film, dostajemy go i tak naprawdę fabuła, jak mówiłem wcześniej, jest banalna, no bo jest banalna, jest dziwna, no bo umierasz i przerabiają cię na gumkę do mazania, no bez sensu. Stąd tytuł Głowa do wycierania, oczywiście, ale to jest podane w ten sposób, to jest tak smacznie zrobione, tak dziwnie inaczej, że to jest właśnie ten film, że oglądacie go i po wszystkiemu jest stary, co jak oglądałem, co to jest? Potem mija 50 minut. To o to chodziło, żeby gonić tego króliczka, a nie żeby go złapać go. O to właśnie chodziło, że rzeczywiście ten film jest tak stylistycznie zrobiony, że tak naprawdę fabuła mogła być równie dobrze inna, całkowicie co innego mogło być podane, a tutaj dostajemy taki film i to jest coś, że naprawdę klękajcie narody, można byłoby rzec i to jest coś pięknego. To jest właśnie jeden z tych filmów na mojej liście, który jest jak najbardziej in plus, a później godzinę później, no dokładnie godzinę i 3 minuty później, czy jakoś tak, była właśnie Zagubiona autostrada Davida Lyncha. Film, który kocham, po prostu, który uwielbiam, tutaj wam od razu mogę powiedzieć. I co jest dziwnego w tym filmie, Skruch, mówisz o filmie Davida Lyncha. Czy musisz też tłumaczyć coś, co jest dziwnego? Ale słuchajcie, mamy sobie film, toczy się fabuła elegancko, mamy mechanika, jeździ sobie ludzi, wszystko w porządku, pół filmu sobie leci i po połowie nasz główny bohater znika. Pojawia się jakiś inny ziutek, jakiś inny facet, kontynuuje jako tamten, ale nie. O co chodzi? Okazało się, że David Lynch zrobił film i że było jeszcze śmieszniej. Film kończy się w momencie, kiedy się zaczyna. No i po prostu jak to wszystko ogarnąć? Do tego dostajemy muzykę Lou Reeda, muzykę Marylina Mansona, Rammsteina. Kiedy usłyszałem Rammstein oraz Heirate mich, ja się w chłopaka zakochałem, a to właśnie był dopiero ich początek filmowy. Bill Pullman, rewelacyjny. Obejrzałem ten film, to było kilka lat przerwy, bodajże 5 czy 6 lat przerwy w twórczości Davida Lyncha. No nie robił nic, wziął sobie, że tak powiem, urlop macierzyński. Jest zakręconym twórcą, więc nie ma macierzyński, czemu nie? I przyznam szczerze, naprawdę obejrzałem i mówię, wow, mam ten film do dzisiaj na VHS-ie. Na VHS-ie. Jeżeli mnie pamięć nie myli, Megi, dziękuję bardzo za suba. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to panie i panowie, no chyba Gutek film go wydawał, pan Roman Gutek wtedy, teraz już nie. Pozdrawiam oczywiście filmę Gutek Film. Nigdy nie wiadomo, może się okazać, że wiadomo jak jest. I to jest według mnie taki, no wiem, że tutaj pojawiali się na czacie, a może powiesz o Dune coś, a może można byłoby mówić Dune, można byłoby mówić Blue Velvet, o miasteczku Twin Peaks i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te filmy można byłoby jak najbardziej Dzikość serca też można by mówić, Dzikość serca. Oczywiście, Dzikość serca. Czarnoksiężnik z Krainy Oz w sumie. Z Nicolasem Coppolą Cage'em. Więc... Nikolaj Klatka, to jest Nikolaj Klatka, trzeba zawsze mu to oddać. Jest piękny. Więc rzeczywiście to są filmy, jeżeli chcecie mieć kwintesencję Davida Lyncha, nie musicie oglądać Mulholland Drive, nie musicie oglądać niczego innego, obejrzyjcie sobie Głowę do wycierania raz,
Zagubione Australia 2 i bądźcie przygotowani na doznania ekstremalne, na takie doznania, które sprawią, że wy obejrzycie ten film, będzie to tak też można? I to jest piękne kino? To nie jest kino, które zarabia miliardy, to nie są Avengersi, to nie jest Avatar 48, ale to jest kino, które po prostu, powiem, może zabrzmieć tandetnie, a może nie, daje pokarm tutaj i sprawia, że po obejrzeniu takiego filmu, tak, jak najbardziej, chcę być lepszym człowiekiem? Nie, chcę być innym człowiekiem. Ej, wiesz, że mamy jakby jest pewne fatum nad tym wszystkim panuje, bo tutaj Krzysztof napisał o Janie Jakubie Kolskim. A mój następny film to jest film Jana Jakuba Kolskiego. I to mojego jest film ulubionego polskiego reżysera. To jest film z tych zdecydowanie z rangi tych dobrych filmów, które ja bym serdecznie polecał do obejrzenia. No i to jest oczywiście nasz piękny polski musical, czyli Jancio Wodnik. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to jest to film o Janciu, którego tego gra Pieczka, i Janciu rusza w podróż, zostawia swoją żonę, która w ogóle jest brzemienna, ponieważ odkrył w sobie dar leczenia żywą wodą, jak on to mówi, więc rusza w drogę, żeby pomagać ludziom i w imię Boga leczyć ludzi żywą wodą. Jest bardzo dużo piosenek, jak poszedł Jancio miły, nie mam siły tak na ciebie czekać i tak dalej. Tylko że bohaterowie ich nie śpiewają, one lecą w tle, kiedy oni się przemieszczają przez ekran, więc jest cudnie, ale zaczyna się robić trochę bardziej dziwnie w momencie, kiedy Jancio spotyka na swojej drodze Bogusława Lindę, który znowuż jest człowiekiem, który jest stygmą, czyli po prostu ma rany Boże, a przynajmniej tak nam się na początku wydaje, więc jednym słowem zaczyna się taka podróż tych dwóch ludzi przez nie tylko chyba nazwijmy to Polską, chociaż to może być jakikolwiek kraj dziwnie wymyślony, wykręcony i tak dalej, przez ich własne sumienia, jest to na pewno podróż przez jakby pewną utratę niewinności i to wszystko nie brzmi poważnie, ale sobie wyobraźcie ciągle, że tam w tle są piosenki, jest taki ten bardzo wykręcony wiejski klimat Kolskiego, taki wręcz lekko sielankowo-absurdalny, są dzieci z ogonkami, które się rodzą, jest faktycznie leczenie żywą wodą, zalepionych woskiem oczu, z których wylatują robaki i tak dalej, więc no, film jest unikatem. W Polsce trudno znaleźć drugi taki film jak Jancio Wodnik. I mam wrażenie, że po prostu się nie da. Po prostu się nie da. Ale jest też cudownie zagrany, zaśpiewany, ma taki cudny klimat i takiego. I w cholerę dużo takiego fajnego absurdu polskiego, jak na przykład, już nie pamiętam jaka to była marka samochodu, jakaś syrena czy coś takiego, jak ją niosą na palach, żeby opony się nie zniszczyły. No przecież to jest cudne. Albo facet zamrażający sam siebie na chyba pół roku, żeby przemyśleć swoje postępowanie. No przecież to jest cudowne. I powiem ci w ten sposób, jak wcześniej się śmiałem, że Vegeta to jest mój ulubiony twórca, ale teraz mówię to z ręką na sercu, z ręką na mózgu, że Jan Jakub Kolski to jest mój ulubiony twórca i zakochałem się w momencie, kiedy co prawda nie widziałem, widziałem Jancio Wodnika jak najbardziej, ale pierwszym filmem, który zobaczyłem, również z Franciszkiem Pieczko, jest Grający z talerza. I przyznam szczerze, obejrzałem ten film nie oglądałem. I to jest normalnie, jeżeli właśnie chcesz mieć porównanie do Jancia Wodnika, to obejrzyj sobie również świetny. Po prostu tutaj na czacie padło porównanie, ktoś przypomniał moje słowa sprzed jakiegoś kilku lat, proszę bardzo, że ja raz słyszałem, jak Marcin porównał do Lyncha Jakuba Kolskiego, bo tworzy swój własny świat. I dokładnie tak jest. On robi, to jest tak, że nieważne, czy widzisz Wenecję, czy to jest Jancio Wodnik, czy to jest Grający z talerza, kiedy widzisz film Jana Jakuba Kolskiego, to ty wiesz, że to jest jego film. To jest tak, jak włączysz sobie... Tak. To jest tak, jak włączysz sobie płytę Carlosa Santany, ty po gitarze już rozpoznasz po tych riffach, że to jest on. I tak samo jest właśnie między innymi z Kolskim i to jest po prostu piękne. To jest facet, naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością, gdyby on w tym momencie mieszkał w Hollywood, to byłby twórcą na miarę właśnie rzeczonego wcześniej Lyncha, Del Toro, Jima Jarmusza, bardziej może Wima Wendersa, ale naprawdę byłby rzeczywiście twórcą dużo bardziej rozpoznawalnym niż w Polsce, bo mi się wydaje, że mimo wszystko
jest w Polsce troszkę tak zapomniany, tak się go traktuje na zasadzie, o patrz, znowuż ten jakiś tam baśń sobie będzie robił, czy coś, kurczę, zrobiłby komedię romantyczną albo coś, to byśmy zarobili na tym, a tak to tak, kto na to pójdzie? Szkoły nie pójdą, bo to nie jest lektura, także to nie jest film Wajdy, komedia to też nie, więc to też nie jest list do M48 Wereśniaka, czegoś tam, coś trzeba z tym zrobić, ale rzeczywiście jak najbardziej podpisuję się moją prawą i lewą stopą po tym dokładnie, co powiedziałaś. Tak, ale wiesz co ci powiem, muszę tylko jakby potwierdzić, że faktycznie jest trochę mało twórców w Polsce, który oglądasz film i ty wiesz, że to jest on. I myślę, że w tej chwili ma to właśnie Kolski, ma to Smarzowski i nie wiem, czy bym jeszcze mógł powiedzieć w tej chwili jakieś inne nazwisko, które tak... I Jagoda Szelc. Myślę, że są 3 nazwiska, które... Chociaż Jagoda jeszcze po prostu ma mało filmów, ale myślę, że to się jeszcze potwierdzi z tym, że oglądasz film i mówisz, wiem. Bo no, nie mam zielonego, no może teraz mi do głowy nie przychodzą inni twórcy, no ale no ci mi przyszli i to też coś znaczy, więc jeżeli macie jakiegoś cudowny. Jeżeli macie jakiegoś twórcę, którego że tak powiem styl kojarzycie od razu, piszcie nam. Kacpras, dopiero co mówiliśmy o Głowie do wycierania i mówiliśmy o Zagubionej autostradzie, może jeszcze później powiemy troszkę więcej o Davidzie Lynchu. Zobaczymy. Pieczka to przede wszystkim 4 pancerni. Śmiem się nie zgodzić. To oczywiście jak najbardziej to Guslik Jeleń. Kojarzymy go oczywiście z tejże roli, ale dla mnie znam go jeszcze z wielu innych. Mój ulubiony, może nie ulubiony, bo to akurat już wiecie dokładnie, że nie mam swojego ulubionego filmu, mam kilka, ale jeden z moich ulubionych filmów to jest Rękopis znaleziony w Saragosie. I tam również Franciszek Pieczka się pojawia, oprócz między innymi cudownego, rewelacyjnego Zbyszka Cebulskiego. Ale jak już mówisz o Hasie, to sobie jeszcze zawsze możemy powiedzieć o Sanatorium pod Klepsydrą, który też jest bardzo nietypowym filmem, ale też po prostu jakby literatura, na podstawie której powstał, jest dosyć nietypowa, więc jednym słowem jak chcecie zobaczyć, jak bardzo taka rozchechłana kobieta przegania całą bandę rabinów, a oni zaczynają nagle tańczyć, no to wiecie, gdzie uderzyć. To tak już propos jesteśmy tych filmów, to można sobie o nich powiedzieć. O, tutaj widzę, że Michał Rok pisze, że Rękopis znaleziony w Saragosie, stary polski dziwny film. Oczywiście, że tak, jak najbardziej, bardzo dobre filmy. Słuchaj, jest pytanie dla ciebie od Adasia. Jaki jest twój ulubiony slasher? Troszeczkę inny temat, ale... O kurczę, powiem ci, że teraz to są jedne z tych pytań, takich kuźwa z zaskoczenia, o które zawsze mnie jakoś Dobre pytają. pytanie, Adaś. Ja powiem tak, że chyba bym musiał uderzyć w klasykę, bo teraz mógłbym wymyślać jeszcze, wiesz, pewnie bym odnalazł coś, co mnie tak mega jara w slasherach, ale żeby teraz zadowolić wszystkich i pójść trochę bezpiecznie, ja naprawdę uwielbiam pierwszą teksańską masakrę, ale nie dlatego, że jest to taki klasyk, nie dlatego, że jest to ten film, który wszyscy lubią, bo to ten znany horror. Nie, ja naprawdę widzę ogromny walor i różnicę pomiędzy tym, jak wygląda właśnie pierwsza teksańska masakra, a jak wygląda dużo innych filmów, bo ona owszem jest taka obskurna, surowa, w ogóle świetnie się zgrywa ze swoją historią, a z drugiej strony ma piękny montaż, w pewnym sensie jak na film o takim budżecie, ten montaż świetnie wie, gdzie się urwać, żeby nie pokazać jednak trochę za dużo, trochę zostawić do wyobraźni, żeby nas zabolało w środku. Więc jednym słowem, ja naprawdę ją lubię, ale gdybym miał może wybrać coś mniej standardowo slasherowego, a może bardziej w tonach lekko komediowych, no to całe Evil Dead, które nie jest może slasherem, ale leje się w nim bardzo dużo krwi, jest bardziej z gatunku, wiesz, jakby gore i tak dalej, no to jest piękno, i jeszcze z takich może rzeczy trochę mniej standardowych, odchodzących od slashera, ale co ciekawe, niektórzy je wsadzają w ramy slashera, no to jest Hellraiser, który hakami musi rozerwać naprawdę dużo, a jeszcze bym Candymana sobie dorzucił, klasyczki, naprawdę. Bardzo dobrze. Ja akurat teraz w ramach cyklu kultowe horrory, w którym to właśnie widzowie wybierają, które horror omówimy, no właśnie omawiam nomen omen teksańską masakrę piłomechaniczną, także jest dobrze i też przyznam, że jedynka mi się oczywiście bardzo podobała, bo to jest coś pięknego. Michu, jeżeli nie widziałeś jeszcze, nie oglądaj 4. części teksańskiej masakry piłomechaniczną. Oglądałem wszystkie niestety. Ale właśnie ostatnio oglądałem tą część, która już się nazywa po prostu Letterface i jakby no to jest...
To nie było to, co chciałem zobaczyć, może tak. A to jest ciekawe, bo Teksańska Masakra długo miała taki dobry vibe, w sensie jest jedynka, potem jest dwójka, która jest tak dziwnie odpałowa. O właśnie, możemy być przy dziwnych rzeczach. Dwójka jest taka dziwna w porównaniu do jedynki, się dzieje jakieś światła, neony, jakiś rozwalony park rozrywki, ludzie z piłami biegający, wiesz. Ten gotuje z ludzi chili normalnie, jest mistrzem Teksasu w najlepszym chili. A trójka znowu wraca trochę jakby do korzeni, a zarazem, o właśnie, trójka jest na przykład moim zdaniem bardzo fajnym filmem, a zarazem ma trochę tego szaleństwa w stylu furgonetka, która porywa ludzi, oprawiona w skórę, bo Leatherface też ma, wiesz, jakby drugą skórę na sobie i ona też musi mieć maskę na masce, rozumiesz? Jaki absurdalnie za tym stoi? Ale na swój sposób cudo. Na swój sposób cudo. Słuchaj, kolejne pytanie do ciebie, tym razem od Krzysztofa Kubiaka. Słyszałem, że Evil Dead 2 był pierwszym filmem, który Michu zdobył w wersji QDVD. To jest prawda. To jest prawda. Jak tylko weszły QDVD do Polski, to my mieliśmy przyjemność, że byliśmy z ojcem w jakimś takim, wiesz, centrum handlowym. To chyba nie będę wymieniał marki, ale to był duży sklep. My mieszkaliśmy na wiosce, więc ale żeś podnieta i tam były DVD. I ojciec powiedział, że możemy sobie wybrać po jednym z nich i mój brat wziął wtedy Nieśmiertelnego, a ja wziąłem właśnie Evil Dead 2. I długo to było jedna z moich bardzo nielicznych płyt, tam powiedzmy miałem ich 5, 6, więc wiesz, więc to było jedno, więc tak Evil Dead 2 to było takie młócone co jakiś czas, wiesz, na półce, ja tam miałem, nie wiem, 13, 14 lat, no byłem młody po prostu, no i no to był fan, to były cudne wspomnienia. Słuchajcie, panie i panowie, wbił do nas na czat Ormando, brawo, Cześć, brawo, Ormando. super, dawno się nie było. Halo, co tu się Michu i Marcin? No widzisz, proszę bardzo, normalnie twoich dwóch ulubionych youtuberów razem. Tak się akurat zdarzyło, że sobie gadamy, wiesz, tak, akurat dzisiaj o filmach gadamy sobie. Ja zawsze muszę powiedzieć też, że Ormando, dziękuję ci, to ty mnie live'owo rozdziewiczyłeś, więc jakby dziękuję ci. U Ormando miałem pierwszego live'a zaproszonego, więc bardzo ładnie. Ormando też był jakiś czas temu u mnie i obiecuję, że jak tylko zaczniesz nadawać ponownie, bo w sumie bardziej teraz Ormando jest aktywny na Twitterze niż na YouTubie. YouTube'a sobie z różnych powodów odpuścił. Jak tylko wrócisz, to oczywiście zapraszam jak najbardziej do mnie na kanał. Bo tutaj widzisz, patrz, wbiłeś na 2 sekundy i już ludzie cię chcą, więc jest podaż, musi być i popyt, panie i panowie, dokładnie wiesz. Rozrywane. Wbijaj, wracaj do nas, bo nam cię brakuje. Przyroda nie lubi próżni. Słuchajcie, no to teraz powiem o filmie, tym razem ja się pochwalę. Chyba Krzysztof Zaczkowski wcześniej o nim mówił, tak w ogóle pozdrawiam cię, Krzyśku, bo to jest mój bardzo dobry kumpel, a że jest na L4, to sobie ogląda. Niestety, wiadomo jak jest. Film z gatunku, tak jak właśnie Ormando dopiero co napisał, co tu się... Kilka części było już niego i chyba jedna gorsza od drugiej, bo rzeczywiście to jest po prostu coś, co sprawia, że chciałoby się o tym filmie powiedzieć taki zły, że aż dobry. Można by tak powiedzieć, bo było chyba z 5 części, ale mowa oczywiście o filmie, gdzie ja go pamiętam, panie i panowie, ja go pamiętam z serialu Beverly Hills 90210. Ian Ziering w jednej z głównych ról w filmie Rekinado. Słuchajcie, może nie będę mówił o konkretnych tytułach, ale powiem tylko tak, ostatnią część, jaką oglądałem, obejrzałem 15 minut, to jest tak, że, bo jest wytłumaczone na początku, ziemia się rozpadła, rekiny rozwaliły, było tornado, rozwaliło się w ogóle i oni się cofnęli w czasach, do czasów króla Artura i Merlina, żeby powstrzymać pierwsze rekinado, które wtedy miało miejsce, gdyż jeżeli tak się stanie, to zresetują linię czasu i wszystko będzie w porządku, a jeżeli nie, to oni zginą i tego nie będzie. No, film fabularnie beznadziejny. To on się gdzieś mniej więcej plasuje pomiędzy The Room Tommy'ego Wiseau oraz pomiędzy dwugłowy rekin kontra krewetka w 4 parach spodni. Dokładnie to ta, co sobie robi sushi ze swoich nóg i można powiedzieć beznadziejny, ale się nagle potem okazuje, że jest druga część, 3., 4. Film robi kasę, ludzie kochają. Ian Ziering, który tak na dobrą sprawę jedynie zaistniał rolą, jak już wcześniej wspomniałem, w serialu Beverly Hills 90210 wiele lat temu, jak byłem młody i piękny. Teraz jestem tylko piękny. To naprawdę tutaj robi furorę, robi karierę i
no ja po prostu tego nie ogarniam. Dla mnie to jest film dziwny. Oczywiście pierwszą część również widziałem, żeby nie było, dokładnie wiecie, mam taki zwyczaj, że nie mówię o filmach, nie wypowiadam się na temat filmów, których nigdy nie obejrzałem, ale po prostu dla mnie to jest ewenement. Tutaj widzę, że Ormando pisze, że Rekinado to jak najbardziej, ale to jest złe, pisze czwarta ściana. O, KFK nie lubię, no widzisz, Rekinado, przypomina się temat z filmu Stevena Spielberga, co? Jakoś tak jest. No po prostu... Tylko tutaj nucony to się Rekinado. Jakiś remix po prostu normalnie. Musielibyśmy poprosić pewnie DJ-a Tiesto albo innego Zenka Martyniuka, żeby to zmontował, zrobił fajnie, no po prostu, no nie wiem. Widzę, że zdania są podzielone, bo jednym się podoba, inny nie. Ktoś mówi, że rzeczywiście super, świetnie, fajnie, a inny, no ale to tak jest z wszystkim. Proszę bardzo, tutaj cały czas ludzie wbijają Ormando, my cię chcemy, dobry kanał i tak dalej, więc słuchaj głosu ludu. Będziemy cię namawiać tutaj z Michem, żebyś wrócił, żebyś się pojawił. Słuchaj, tutaj mam kanał, komentarz od Szymona z języki filmu, ale zanim go wyświetlę, czy możesz, bo ja jestem ciemny w tym aspekcie. Co oznacza QDVD? Co to Q oznacza? Wiesz co, QDVD to była taka seria wydawana no, już dosyć dawno temu, gdzieś tam jak zaraz DVD się pojawiało, trochę później oczywiście, wydawana przez Vision i to była seria, która miała służyć, jakby to QDVD to miała być po prostu ekskluzywna, fajna seria płyt. I jednym słowem, to było fajne, bo one były wydawane w digiboxach, w sensie wiesz, takich ładnych kartonowych pudełeczkach z tacką, że nie takie zwykłe plastikowe pudełko i one miały często właśnie wydania, były jednodyskowe, takie jak na przykład właśnie to wydanie moje Evil Dead, ten nieśmiertelny, albo właśnie tak jak mówi Szymon, Terminator 2, który był moim drugim QDVD, żeby było śmieszniej i to było wydanie już dwudyskowe, ono było srebrne, ładne, ekskluzywne, tam było kupa dodatków, komentarz tłumaczony w ogóle na polski, więc jakby to były świetne wydania. Słuchaj, w środku miałeś naklejki, mogły się sobie wklejać na taką planszę i jakby się wysłaną całą, no to byś tam mógł wygrać kubek, mógł wygrać coś tam. To było takie świetnie przygotowane wydanie DVD, czego dzisiaj się już prawie nie da uświadczyć. No i tam też po prostu dbano o jakość tego transferu, to było po prostu świetnie wydawane. No, chyba tak trzeba powiedzieć wprost. I ciągle ma to wielu miłośników, pomimo iż wiemy, że format DVD troszeczkę stracił już na aktualności, tak delikatnie mówiąc. No to wyświetlę teraz ten komentarz. Moim pierwszym filmem z serii DVD był Terminator 2, srebrne, ekskluzywne wydanie, które notabene było pierwszym filmem tej serii. Terminator 2 to jest dobry film i przypominam panie i panowie, za bodajże 2 tygodnie właśnie z Szymonem z kanału Język Filmu pogadamy sobie o Terminatorach, o wszystko. Będzie o 1, 2, 3, 4, będzie o kronikach Sarah Connor i tak dalej, bo rzeczywiście Szymon to jest kompendium wiedzy. Tak samo zresztą jak Michu, którego jeżeli podoba mi się to, wbijcie na kanał Micha, dajcie mu suba, jeżeli lubicie takie rzeczy. Bo ja w ogóle świetny wybór. Szymon, to był świetny wybór z tym tematem. Powiem ci, że o Terminatorze będziecie mogli pogadać sobie o jajku i jeszcze więcej. Tylko każ mu nagrywać ze swoimi głowami Terminatorów i z tą figurką Terminatora i z tym wszystkim, co ma Terminatora. Niech się obsypie Terminatorami. Szymon, masz się obsypać Terminatorami, to wtedy KFK Studio da donate'a. Szymon, tutaj jesteś, każę ci, masz być z tymi głowami. I to, co właśnie mówił Michu. I bardzo, bardzo fajnie. Proszę bardzo, jakie piękne słowa tutaj płyną. Proszę bardzo. Marcin to mój znajomy i ulubiony youtuber. Normalnie. Dziękuję bardzo, bardzo fajnie, że tak jest. No bo tak na dobrą sprawę, kiedyś mnie ktoś zapytał, bodajże jak zaprosiłem, nawet nie wiem czasem, czy nie Ormando, a może rzeczywiście to był Marcin z Kocham Kino. Mówi, ale jak to tam? Przecież to jest konkurencja. Nie, panie i panowie, my nie jesteśmy konkurencją. Jak najbardziej. To jest tak, że nas kręcą inne rzeczy. Widzicie tutaj, ja bym nigdy o filmach, o których mówi Michu, nie pomyślał czasami. Dopiero pierwszy raz się usłyszałem o Oponie, kiedy mi Galeria Horroru powiedziała i tak dalej, więc my nie jesteśmy żadną konkurencją, my po prostu się uzupełniamy. Jeżeli chcecie mieć, ktoś lubi jego filmy, ktoś lubi moje, a jeżeli lubicie wszystkie, to po prostu tylko już jest rewelacyjnie wtedy. To ja tylko jeszcze tak wspomnę na ten temat, że właśnie dziwnym jest to, że często się uważa, że na YouTubie, jeśli robisz podobny content, to ludzie są konkurencją, podczas kiedy tak naprawdę wszystko jakby algorytmy i wszystko udowadnia,
że powinniśmy wszyscy sobie nawzajem kibicować, bo kiedy rośnie jeden kanał, to nagle zapotrzebowanie ludzi na pewne treści rośnie i szukają innych, więc w pewnym sensie, kiedy rosną aberracje, to może więcej przyjść ludzi do Marcinowych recenzji. Kiedy rosną Marcinowe recenzje, może więcej przyjść do aberracji, a krosy takie jak teraz tylko nam pomagają. No to tak już mówiąc, wiesz, jakby twardo YouTube'owo. Więc bo to nigdy nie jest konkurencja, pamiętajcie. Jest też taka funkcja, wszyscy, którzy tak powiem nadają, coś robią, wiedzą o tym, że dostajesz informację na temat, jakie kanały twoi widzowie oglądają. Bo coś takiego jest, na przykład twoi widzowie oglądają ten i ten kanał. I na przykład wyświetla się 1, 2, 3 i nie zaskoczę was, oczywiście, że tak. No nie wiem, czy akurat konkretnie osoby to znaczy, ale ogólnie gro moich widzów ogląda Aberrację, ogląda Kocham Kino, ogląda Galerię Horroru, ogląda, co tam jeszcze było ostatnio, oglądacie na ekranie bodajże, oglądacie Watch Mojo Polska oraz oglądacie jakiś kanał, chyba Łukasza Stelmacha bodajże, także panie i panowie, my się wszyscy znamy, wspieramy po prostu. Rośnie Michu, rosnę ja, wy też rośniecie. Chociaż ja przyznam szczerze, że chyba niekoniecznie wiem, czy mam jeszcze ochotę trochę rosnąć, ale jest Wielkanoc, panie i panowie, wiadomo jak. Wbijajcie też na czwartą ścianę. Tutaj właśnie dokładnie. Ktoś jest na czacie, od nich chyba Pawełek. Ja polecam, jak sobie lubicie podcasty, to wpadajcie tam. To tak propos już tego pomagania sobie i tak dalej, bo skoro widzę, KFK Studio też, a zresztą można by tak długo, więc dobra. Kto teraz miał film mówić? Powiem ci, ty powiesz, tylko dokończę, że z KFK Studio mamy taką długą historię, że jeszcze wtedy KFK Studio nie był KFK Studio, jak ja już go znałem, no ale to już było dawno, to już było, wiesz, za komuny. Dobra, słuchaj, mów ty, bo ja bardzo często gadam, a przy okazji będę mógł łyknąć herbatki, a teraz słucham ciebie, proszę bardzo. Dobra, wiesz co, nie, bo byłem święcie przekonany, że bo teraz było Rekinado twoje, które, to mogę tylko jeszcze do Rekinado tylko wspomnę, że to jest specyficzny, dziwny film, bo on ma być dziwny. W sensie jego absurd jest w pełni wykalkulowany, bo to jest, proszę bardzo, bo to jest w pełni film od Asylum. Tak, Asylum. Więc jednym słowem oni są po to, żeby tworzyć absurd, który jak ludzie widzą na półkach, czy też na serwisach VOD mówią, nie, przecież to niemożliwe, żeby coś takiego było, a okazuje się, że tak i to im się sprzedaje, filmy są tanie, oni zarabiają na nich jeszcze więcej niż ta taniocha, którą włożyli, więc to jest na swój sposób wykalkulowana dziwność i trzeba uważać, pamiętajcie na to. Wiecie co? Czekajcie, bo ja sobie teraz wybrałem film i cholera zapomniałem, który film wybrałem. Dajcie mi dosłownie sekundę. To jest jak w Killerze, bo ja go wyłożyłem, żeby nie zapomnieć. I zapomniałem. Michał, ty sobie poszukaj, ja tutaj w międzyczasie poczytam, co tutaj piszą nasi widzowie. Proszę bardzo, Galeria Horroru, Rekinado. Oj tak, domyśliłem się, Rafał, że to mi się spodoba, oczywiście, że tak, znalazłeś. Super. Tutaj jest Michu, trochę schudł, od kiedy ostatnio go widziałem, pisze Fanboy Arrowverse. Tak, ja go znam też pod innym pseudonimem, wiemy jakim. Fatso, pamiętaj. Na Gałęzi albo Brody z Kosmosu zgodzili się na wystąpienie u ciebie. Nie wiem, z tego względu, że jakiś czas temu wysłałem zaproszenie, ale nawet nie odesłali maila. Może pora Kacpras, ażeby ponowić zaproszenie, bo wiadomo, czasami może są zajęci, może nie, ale jak najbardziej. Wiem, że w tym momencie, aż nawet sprawdzę, bo ja już sam czasami się gubię, zanim Michu jeszcze pozwolę ci pogadać trochę, bo ja oczywiście lubię, wiadomo, gadać. Jak już mówiłem, za 2 tygodnie będzie Szymon z kanału Język Filmu, a za 3 tygodnie będzie Daily Lincoln z kanału Daily Lincoln i pogadamy sobie wtedy, bo to będzie 25 kwietnia, dzień przed, pogadamy sobie o Terminatorze, nie, o Predatorze i o Obcym, bo to jest wiadomo taka tematyka. Ale dobry temat w ogóle, kurde, jakby Obcy i Predator to jest takie pyszen, że aż głowa boli. Proszę bardzo, normalnie patrz, Predator tak. Plus ja wiem, tak jak wcześniej się chwaliłeś, że jesteś w sumie, że w sumie to ty stoisz za Celtics Days, więc o ile dobrze to wypowiadam, więc no gratulacje. Jakby to tak przy okazji, wiesz, jak już jesteśmy tutaj. Dziękuję bardzo. Ostatnio po obejrzeniu Zacka Snydera stwierdziłem, że chyba jednak, bo się pytają, gdzie chyba pora zrobić właśnie wersję reżyserską mojego Predatora, bo tam 7 godzin. Nie, chodzi o to głównie sprawy techniczne, dźwięk niespecjalnie domaga.
kiedyś zrobimy osobny o tym odcinek. Dobra, ja się wyłączam, zamykam, bo naprawdę jeszcze mamy dużo gadania. Dawaj, Michu, mów swój film, a ja sobie herbatkę łypnę. Ja mam film z kategorii, widziałem tu przed chwilą galerię horroru i to jest coś dla niego, on powinien kojarzyć tytuł. U nas to wyszło pod tytułem Antygatunek, chyba w oryginale to jest Subspecies, czy coś takiego. Film o człowieku, który zajmuje się zabijaniem wampirów. Z tym, że on nie zabija tak naprawdę wampirów, bo zabija takie istoty, które są jakby pasożytniczymi istotami, które żyją w ludziach. I oczywiście zdarza się tak, że podczas jednej z akcji film jest super tani, super obskurny i tak dalej, ale podczas jednej z akcji zostaje ranny i innymi słowy tam trafia do mieszkania zwykłych ludzi i oni muszą mu pomóc, uwaga, zdobyć narkotyki, które postawią go za chwilę na nogi. A przy okazji jednym z najlepszych przyjaciół, czy też rozmówców naszego tutaj głównego bohatera, Martina, o ile pamiętam, który wygląda jak po prostu Leroy w płaszczu, jest taki, nie wiem, nazwę go, nie wiem, bezdomny z baru, z którym pije takie naprawdę złe, tanie whisky i rozmawiają na tematy takie filozoficzne w stylu, czy wiesz, że 2% populacji posiada 90% dóbr? O tak, to jest wielki problem. A takich jak ty jesteś jednym z 1000, on mówi, jednym z miliarda. On mówi, co czyni cię takim wyjątkowym? Bo tylko 7 ludzi na świecie wie to, co ja wiem. I papież, czy coś takiego. Więc, że on walczy z tymi wampirami i tak dalej. I to jest cudny film, bo on jest dziwny, jakby facet nagle siedzi nad stołem, wiesz, tam sobie wbija jakąś szczykawkę, żeby stanąć na nogi i on mówi, przecież ty się trujesz narkotykami. On mówi, nie, alkohol i narkotyki w idealnych proporcjach pozwalają zachować trzeźwość umysłu i największą sprawność organizmu i tak dalej. I lecą w to. I oczywiście jest kupa takiej taniej akcji, ale szczerze, i to jest właśnie w tym filmie paradoksalne, bo to brzmi jak film zrobiony za naprawdę psie pieniądze, bo jest taki zrobiony, ma okropny pomysł, ale w tej swojej dziwności, w tym jak on ugrywa temat, go się naprawdę miło ogląda. I to jest w nim najdziwniejsze, że on naprawdę może sprawiać frajdę, taką nieironiczną nawet. Więc ja jestem w stanie go polecić. I ja na przykład ten film oglądałem już w życiu z 20 razy i z chęcią obejrzę z 21, więc Antygatunek i Galeria Horroru widzę, znam. Zna, ale jeszcze nie miał okazji obejrzeć. No to stary, no chyba pora coś nadrobić, tak? No jakby... Ej. Dokładnie, nowa recenzja na kanał może wbić. Słuchaj, jest pytanie nomen omen od Galerii Horroru, czy czekamy na Birdemic 3? Jak to jest u ciebie? Oj, wiesz co ci powiem, to ja jeszcze nie czekam na 3, bo ja czekam chyba na 2, bo jednym słowem niedawno kupiłem sobie Blu-ray, tak, z 1, żeby zobaczyć te piękne gify ptaków, jakby w pełnej okazałości i w pełnej rozdzielczości, tak jak dzisiaj mamy święto, więc no tak jak Pan Jezus powiedział, więc jednym słowem, jak już tą 1 przetrawię dobrze w sobie, to może potem będę oglądał 2 i wtedy zacznę czekać na 3. Ja mam takiego znajomego, Siergieja, on tak naprawdę pojawia się na moim drugim kanale. Jeżeli macie ochotę, sprawdźcie, bardziej do recenzji ekstra. My tam gramy i oglądamy filmy. W przyszłym tygodniu będziemy oglądali Noc żywych trupów George'a Romero. Będziemy oglądać i komentować na żywo. Zapraszam. I on jest właśnie twórcą filmowym i on właśnie robi filmy dokładnie tak, jak ty powiedziałeś, że nieważne, czy to jest film zrobiony za 5 rubli, czy to jest rzeczywiście zrobione za 500 000, po prostu film, nieważne, gify, jak to jest zrobione, byle po prostu było. To jest coś absurdalnego, coś koszmarnego i on to po prostu robi. Jak ostatnio wszedłem na jego kanał, wie, tyle tego jest i on ma tysiące wyświetleń, ludzie to oglądają. Jest taki kanał, bodajże nazywa się Sci-Fi, chyba to jest w telewizji, nie pamiętam teraz, który program, ale na Polsacie można to obejrzeć i oni właśnie pokazują takie rzeczy typu 3-głowy rekin kontra stara opona, czterogłowa dżdżownica kontra pies bez odbytu, nie wiem, cokolwiek, po prostu takie filmy, że to jest coś po prostu niesamowitego. Dobra. Patrzymy dalej, bo rzeczywiście, teraz ja się może powiem, skoro ty rzeczywiście mówisz o takich filmach, to ja tak patrzę, czy mam coś takiego, czym mógłbym cię skontrować, ale nie, ja skontruję, ale dobra, jak już lecimy takimi filmami, to zawodowy film.
panie i panowie, też powstały już 3 części. Na pewno jest tutaj akurat galeria horroru, więc na pewno będzie kojarzył film. Dziwny, według mnie nawet momentami przesadny. Widziałem tylko pierwszą część. Galeria horror pewnie widziałeś wszystkie 3. Mowa oczywiście o filmie Ludzka stonoga. Jest to twój ulubiony, domyślam się. Cudowny, przecież kochamy ludzką stonogę, piękno i serbski film przy okazji. Serbskiego jeszcze nie widziałem, mówiłem to ostatnio, gadałem właśnie z galerią, mówię, nie widziałem jeszcze, a szykuję się od dawna, w końcu może mi się uda zobaczyć. Film, no pomyślcie, macie ludzi i po prostu zszywacie przód do tyłów i tył do przodów po to, żeby sprawdzić. Tak, oczywiście jak najbardziej to jest coś niepojętego, to jest coś niesamowitego. Reżyser, twórca tychże filmów, no jest znany z tego, że on po prostu lubi takie dziwne rzeczy tworzyć, lubi takie dziwne kino wrzucać nam. 2 jest jeszcze większa, 3 i tak dalej, wiadomo jak to jest i to jest po prostu coś, co to jest gatunek filmu, którego się nie da odzobaczyć. To już jak obejrzycie, to zostanie już z wami raz na zawsze i czy ja bym poleciał? Nie, akurat mi się wydaje, że to jest taki film, którego raczej można sobie odpuścić. Można sobie darować, można nie oglądać. Tutaj widzę, że jest 2, jest najlepsza, proszę bardzo. Klasyczek, pisze czwarta ściana. O, patrzcie. 2 poszła ścieżką w ogóle Zacka Snydera, jest czarno-biała, pamiętajmy to. Galeria horroru. Jadłem rosołek na stonodze. Smaczne było, domyślam się. No, widzicie jak to jest, proszę bardzo. Paweł czwarta ściana to pierwszy człon ludzkiej stonogi. No, może tak i było, ale jak dla mnie to po prostu no film dziwny, co by tu nie powiedzieć, w każdym aspekcie, pomysł, wykonanie, to jest po prostu, to jest film inny niż inne. O, tak by mógł to w ten sposób zrobić, a Aberrację nagrywa ponoć podobny film do ludzkiej stonogi, bo załatwia sobie ekskomunikę. Tak, to jest bardzo inside joke, ale ja wyjaśnię może o co chodzi tylko na szybko. Faktycznie jestem zafascynowany gatunkiem torture porn w każdym jednym odmianie, czy też takich po prostu ohydnych filmów, bo znaczy ludzka stonoga to torture porn, można by się, sprzeczać. I kiedyś właśnie rozmawiałem z Wiktorem, że ja bym chętnie zrobił torture porn, ale ja mówię, żebym nie trzymał się absolutnie żadnych zasad, bo moim zdaniem ten gatunek jeszcze dobrze nie wybuchł, że te wszystkie serbskie filmy, że to wszystko, to jest dopiero podłoga, a trzeba pójść pod sufit. Mówię, i moim celem jest film, który zapewni mi ekskomunikę. I to jest, i wtedy będę spełniony. No to już wiemy jak jest, jak to jest. Balik pisze, że dziś wróciłem do filmu Eryk Viking za dzieciaka, miałem 7 lat, bo film z 89 roku, nie było tak źle, wróciłem do niego po 30, oglądałem Tim Robbins, to ten, co zagrał u Clint'a i zgarnie Oscara, no way. No widzisz, czasami tak jest, że nie spodziewaliby mi się. Ja mówiłem i przygotowuję taką 10 właśnie, 10 gwiazd, w tym momencie gwiazd, które na przykład zaczynały w horrorach, bo mało na przykład kto wie, że Jennifer Aniston zaczynała w Leprykonie. Oczywiście, no wiadomo, Jamie Lee Curtis to Halloween, Johnny Depp to Koszmar z ulicy Wiązów i tak dalej, można byłoby tego wymieniać mnóstwo. Teksańską masakra piłomechaniczną 4 to oczywiście Matthew McConaughey i Renée Zellweger, 3 to Viggo Mortensen i tak dalej, rzeczywiście to jest po prostu coś niesamowitego. A Tim Robbins to przecież Drabina Jakubowa. Jeden Oczywiście, skazanie na Shawshank, panie i panowie. No tak, ale ja tylko mówię, że właśnie, że wiesz, jak już mówimy o horrorach, no jakby Drabina Jakubowa akurat jest specyficznym bardzo jakby filmem grozy, ale jednak no też świetna rola w mojej przynajmniej opinii. Na Leprechaun, no to wszyscy wiemy, że Jennifer tam gra. No przecież ten film do tej pory, jak ma okładki Blu-ray, to jest Jennifer Aniston, tam takie małe Leprechaun. Dobra, Galeria Horroru oraz Krzysztof Kubiak, trzymam was za słowo, bo jak obejrzę, to mam terapeutę zagwarantowanego. Dziękuję bardzo, skorzystam, bardzo skorzystam, ale rzeczywiście coś takiego było. Nawet, no wrócę do tego nieszczęsnego czwartej teksańskiej, że gdy już i McConaughey i Zellweger osiągnęli sławę, to chcieli dystrybutorzy wypuścić po raz wtóry film do kina, że damy McConaughey i Zellweger, ale tam wpadnie na to agenci i powiedzieli, nie, my ten film blokujemy, banujemy.
wiadomo jak to jest. Patrzę tutaj, język filmu. Znam trylogię Ludzkiej Stonogi, nawet mam wszystkie części na Blu-ray, niestety nie zostały wydane w Polsce. No, bardzo ładny steelbook wyszedł. Bardzo ładny steelbook. Przyznam szczerze, że z tymi wydawnictwami w Polsce jest co najmniej dziwnie. Akurat wpisuje się super w dzisiejszy odcinek. Dobra, była teraz Ludzka Stonoga from Me, to teraz czekamy, Michał, co będzie from you. Kurczę i oczywiście ja znowu tak długo słuchałem. Dobra, ale ja już pamiętam, co chciałem zrobić. Ja teraz chciałem zrobić hat-trick, bo jednym słowem chciałem powiedzieć o 3 bardzo, bardzo złych filmach, z tym, że 2 bardzo szybko, a jednym troszeczkę już jakby więcej słów. No i bardzo chciałbym serdecznie polecić taką klasykę złego filmu, chociaż on nie wiem, czy do końca jest dziwny, on po prostu jest bardzo tani i śmieszy. I to są oczywiście zabójcze ryjówki, gdzie to psy są jakby w takich szmatach, są przebrane za ryjówki i można usłyszeć tekst od jednego z bohaterów. Ta ryjówka ile waży? 30 kilo, czy tam jakaś inna ilość kilogramów? Przecież to tyle, co dorosły pies. Psy grają, a przecież psy grają te ryjówki, więc polecam bardzo, jak bardzo Animal Attack, jakby taki monster movie może się zmienić pod wpływem bardzo niskiego budżetu. Drugim filmem, o którym chciałem powiedzieć, to jest gówniany horror, dokładnie tak się nazywa. W ogóle w oryginale to jest Monstered, jak po prostu wiesz, klocek, więc jednym słowem, więc jest cudny, o kolesiu, który, teraz nie pamiętam dokładnie fabuły, on ucieka przed policją, jest jakimś przestępcą, wpada oczywiście do dziwnej substancji, no i łączy swoje DNA z fekaliami. I to jest fekalny horror, ale to, o czym tak naprawdę chciałem sobie tutaj wspomnieć, to jest coś, co już może być mniej znane, bo te 2 to są klasyczki absolutne. I to jest film, który u nas kurczę, nie pamiętam polskiego tytułu, ale w oryginale to się nazywało, przynajmniej na mojej kasecie VHS, Paganini Horror. I daj mi sekundę, ja dosłownie chciałbym tylko szybko go znaleźć. Szukaj, tutaj przeczytam kilka komentarzy. U nas to jest Upiorny dom. Luigi Cozzi go w ogóle reżyserował, to są oczywiście Włochy, bo wtedy powstały takie horrory, 89 rok, więc i słuchajcie, cudny film, ale tak niezręczny i dziwny, jest o ludziach, którzy idą kręcić teledysk, uwaga, kręcić profesjonalny teledysk do domu, w którym podobno niegdyś żył Paganini i tam podobno może straszyć jego duch, ale nikt w sumie nie wie i innymi słowy, oni tam idą kręcić ten teledysk, który ma być jakby profesjonalny, ale oni nigdy nie byli w tym domu i na przykład się dzieją takie super sceny, jak oni tam wchodzą i nagle koleś mówi z tą kamerą, tak chodzi i mówi, ej, a może weźmy te manekiny, które tutaj stoją i doda to trochę takiego smaku, jak w teledyskach Michaela Jacksona i tak dalej i kręcą. I uwaga, poluje na nich duch Paganiniego, który morduje ich w takim stylu trochę takich, wiesz, właśnie w takich horrorów i thrillerów gore w stylu włoskim, jakieś wiecie, giallo i tak dalej i on ich morduje z zaskoczenia, oczywiście muzyka ze skrzypiec i morduje ich złotymi skrzypcami, z których wysuwa się wielki sztylet i więc i tam ich wszystkich po kolei morduje. Bohaterowie są głupi jak buty i jest piękna scena, którą ja uwielbiam wspominać z tego filmu, w której to 2 bohaterki stoją obok siebie, taki jest długi korytarz i nagle przed nimi otwierają się drzwi. I te drzwi, słuchajcie, za nich wypada dym i taka czerwona smuga światła. Rozumiecie? Totalnie nierealistyczne oświetlenie. Tak, drzwi. No drzwi. Tak, idziemy? Tak, idziemy. Tak, ej, ale ta podłoga skrzypi, to jest autentyczny dialog. No, ej, ale wejdziemy przez te drzwi? No, jakieś dziwne światło za nich bije, tak mówi, ej, jakby serio? One tak, ej, wejdźmy, dobra, uchylam je. I one tłumaczą dosłownie wszystko, co mówią. I wchodzą, a tam ich kumpel, który zginął wcześniej zjedzony przez jakiś kwas, jest po prostu spalony do połowy, a one mówią, o nie, to Mark, nie żyje. Pewnie zaatakował go ten tropikalny grzyb. Czytałam o tym, więc... Więc jest wiesz to... co, aż mam ochotę obejrzeć ten film, mam ochotę zobaczyć, co tu się odpiernicza normalnie, co to jest, co to w ogóle za film.
I wiecie, co wam powiem? Będę hamem i trochę zaspoileruję końcówkę, no bo myślę, że nie stracicie dużo i nie będziecie się specjalnie na mnie obrażać, jeżeli powiem, że główny zły przegra. Ale uwaga, O nie. co się może wydarzyć, kiedy duch Paganiniego zginie? Jego prochy ułożą się w klucz muzyczny, bo tak giną duchy. No po prostu... Więc film jest cudny. No jeżeli ktoś lubi obskurne, dziwne, złe horrory, Paganini horror. Rzucam go dla was. Jakby weźcie go ode mnie. Albo Upiorny dom, bo widzę, że Filmweb nazywa go Upiornym domem. No, dobrze, tutaj są kilka komentarzy. Dobra, teraz porozmawiamy o poważnych horrorach. Co pogadacie o Inwazja Wielkich Pająków? To mi się od razu przypomniał mi się tekst z kabaretu Moralnego Niepokoju. Pójdziemy do kina, co? Atak zmutowanych grzechotników na Amerykę. Horror USA. Co? Nie wiem o czym. To jest coś w ten deseń. Tutaj widzę, że masz zaproszenie od Galerii Aberracje, to kiedy live z galerią? Proszę bardzo. Nie wiem, jak ustalimy, to może tak. No, macie komóreczki, będziecie i dokładnie wiadomo jak to jest normalnie. Słuchaj, ten spoiler jeszcze bardziej zachęca. Czekaj, muszę przestać mówić, bo normalnie nie mogę. Boli. Naprawdę jest niesamowity, że rozśmiesza naszych widzów i bardzo dobrze rozśmiesza. No to panie i panowie, proszę bardzo. Tak, to jest kanał Micha, dawajcie mu suba, dawajcie nam łapki w górę. Niech algorytm wie, że świetnie się bawicie, że my też mamy dobrą zabawę. Dobra, to teraz ja mam pewnie coś podać, tak? No wiesz co, nie mam nic takiego, co można byłoby, że na pewno przypuścić szturm na twoje, ale dobrze, ja powiem film. I to będzie film, panie i panowie, który mi się nie podoba, mówię od razu, a jest jak najbardziej poważny. Obsadę ma zawodową, bo i jest Jake Gyllenhaal i pojawia się i Patrick Swayze w tym filmie, ale po prostu jest to kino, które niespecjalnie mi leży. Mowa o filmie pod tytułem Donnie Darko. Również wiele osób uważa, że to jest film kultowy. Mamy królika, wcześniej były zmutowane ryjówki, teraz mamy królika, który przybywa z przyszłości, no i mówi do Jake'a Gyllenhaala: słuchaj, możesz robić to, albo to, bo inaczej po prostu wszechświat tego nie udźwignie, wiesz, będą ludzie do końca życia oglądały filmy Patryka Wegety albo He-Man, Władca Uniwersu, czy jakoś tak, i po prostu będzie koszmar. No i on robi różne dziwne rzeczy, po prostu na końcu pojawia się silnik samolotu, nie będę zdradzał więcej. No, film jest, chciałbym powiedzieć, bardzo ciekawy. No, obsada jest niesamowita, jak mówiłem wcześniej, jest Gyllenhaal, jest Patrick Swayze, który tak naprawdę wtedy już niespecjalnie grywał w dobrych kinach, w dobrych filmach, w ciekawych, a tutaj takie kino, o proszę bardzo, Czwarta ściana, ukochany film. No, czemu nie lubię? Przyznam szczerze, nie ogarniam go. Ja ostatnio widziałem go, oj kurczę, z 10 lat temu, więcej. Czekajcie, jestem w Irlandii 18 lat. No to tak gdzieś wydaje mi się, że w momencie, kiedy on wyszedł, to jest film bodajże z roku 2001, chyba tak, i przyznam szczerze, że dorwałem go w pierwszym obiegu, jak on wtedy wyszedł, więc wcale 2001 rok, więc wcale nie mówię, że kiedy bym go nie obejrzał teraz, mogłoby się zmienić, bo na przykład przez długi okres czasu nie podobał mi się również film Lśnienie, myślałem, że jest beznadziejny, po czym obejrzałem go nie tak dawno na odcinek na żywo, który byliśmy razem z Galerią Horroru, i się okazało, że to jednak nie jest aż tak złe, jak mi się wydawało, ale wiadomo, co się oglądało 20 lat temu, to nie znaczy. Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, siostra, oczywiście jego. No jest tutaj właśnie widzę, że jeszcze Patrick Swayze, między innymi kilka innych osób. Film po prostu dla mnie jest dziwny, ale nie rozumiem go. Nie rozumiałem go wtedy, tak powiem w ten sposób, no bo mówię, 20 lat już minęło od kiedy go widziałem. Może teraz by się okazało, że go obejrzę i okaże się, że jest super świetny, fajny, ekstra rewelacyjny i że teraz go już może dorosłem, żeby go zrozumieć. No wiadomo jak jest. W każdym razie, no, Donnie Darko to jest ten film, który niespecjalnie mnie przekonuje. No, jakoś tak. Jakoś tak. To ja powiem, że ja go widziałem strasznie mało razy w życiu. Wiesz, w sensie, że go widziałem chyba tylko 2 razy i byłem na tyle młody, że potem już go nigdy nie rewatchowałem. Zawsze mi się podobał,
O, właśnie jak nie wiesz, co powiedzieć o filmie, że on jest dziwny, powiedz zawsze, jest taki oniryczny. I to wystarczy. To załatwia wszystko. I ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo już Czwarta ściana drugi raz pisze, że coś wychodzi na Blu-rayu i tak dalej. I faktycznie Arrow teraz będzie wydawało Donnie Darko w 4K w Wielkiej Brytanii, a wcześniej mówiliśmy o Głowie do wycierania i to u nas teraz wydaje My Fly na Blu-rayu. Będzie dosłownie chyba za 2 tygodnie czy 3, po prostu jakoś teraz, w kwietniu. I po prostu warto o tym wspomnieć. Jak ktoś lubi, wiesz, fizyczne wydanka, no to fajnie mówić. A ja w ogóle z Donnim Darko mam taką historię, że mnie ciągle na kanale, tak, jakby filmy, wiemy. Uwielbiam fizyczne wydania. No, są piękne, jakby myślę, że można by o nich bardzo, bardzo dużo pogadać, ale z Donnie Darko mam jednego z widzów, który cały czas mnie namawia, zrób wielką analizę do niego Darko, bo nikt nie jest w stanie rozwikłać do niego Darko, więc jakbyś zrobił analizę, to chciałbym zobaczyć, jak dobry jesteś w analizach, więc powiem ci, że naprawdę zaczęło mnie w pewnym momencie kusić, ale właśnie zamówiłem sobie wydanie 4K, obejrzę jeszcze raz ten film tak jak Pan Jezus powiedział i innymi słowy, no wtedy zdecyduję, czy będziemy mieli analizę i wtedy zachęcam cię, bo być może ona rozjaśni coś, bo ja też wtedy robię research, wiesz, tam siedzę nad tym, więc kto wie, może odkryjemy jakieś nowe prawdy i Czwarta ściana będzie i Czwarta ściana będzie zadowolona, więc no, będzie idealnie. Przekieruj do mnie, pisze, może zrobić, super, nie ma problemu. To już on zawsze czyha na moje filmy, zawsze. Nie ma opcji. Tutaj już jest Lincoln pisze, dziwny film, ostatnio montowałem film wielkanocny dla Marcina, więc w sumie Żywot Briana. Żywot Briana to też jest inne kino, tak, Monty Python potrafił zrobić coś z niczego, ale to dla wszystkich, którzy kochają humor absurdalny, czyli komiczny odcinek cykliczny, bracia Marx i tak dalej, wiecie jak to jest. Dobra, no to teraz pora na ciebie, Michu. Ja wiem, spokojnie, jestem Szukasz, tu. patrzysz? Aha. Tak, i wiecie co? Ja znowu polecę takim hat-trickiem, bo ja mam tak dużo tytułów, ale o niektórych nie ma sensu tak naprawdę długo mówić, bo my wszyscy wiemy, w czym siedzimy. No bo jak wam powiem taki tytuł, Akademia Pana Kleksa, no to co? No to chyba będziemy wiedzieli. Ja do tej pory zastanawiam się, jak szalone było polskie kino w tamtym momencie, że powstały 3 części Pana Kleksa i my je do tej pory oglądamy. Mało tego, możemy kupić Blu-raye. Cudo, ale ja wyciągnę klasykę, która dla mnie jest dziwna, ale z drugiej strony jest ślicznym filmem, ja go uwielbiam i jest w cholerę zabawny. Czy pamiętacie Kapuśniaczek? Oczywiście niezastąpionym Louis Definem. No umówmy się, 2 kolesi, którzy nie chcą starych dziadów, jak taki Kargul i Pawlak, oni nie chcą w żaden sposób zrezygnować z tego, ze swoich starych chat, a tam ma powstać autostrada i któregoś dnia nażerają się pysznego kapuśniaczku i pierdzą tak głośno, że twierdzą, że wezwali UFO, a kosmita to jest taki koleś w żółtym stroju, który i tak dalej, więc jest to cudne i on go uczy o ziemi, ten kosmita nagle chce im się zrewanżować, więc jakby ożywia żonę jednego z nich. Wiecie, ja wiem, że to nie jest dziwność na poziomie czarny kot, biały kot o Kusturicy i tak dalej, tak, ale jednak wiecie co, to jest taka dziwność strasznie urokliwa, z takim francuskim humorem, strasznie ją polecam, plus umówmy się, no jakby to ma jasny przekaz. Kosmita, niemy, ogłupiały na ziemi, przyjeżdża, ma żółty strój i tak dalej, nagle próbuje, wiecie, darów ziemi, wiecie, w kapuśniaczku i nagle przyjeżdża elokwentny w zielonym stroju, który jasno sugeruje i zaczynamy nagle rozumieć. Ten film ma ukryty przekaz, tam wszystko się zgadza. Więc tak, ja teraz rzuciłem kapuśniaczkiem, ale wiesz co, jeżeli dasz mi jeszcze odrobinkę czasu, to przy okazji zastąpię go innym absurdem, polskim tym razem, ale cudnym. I to będzie Hydrozagadka. Bo niech ryczy z bólu ranny łoś, zwierz zdrów przebiega knieje, ktoś nie śpi, żeby spać mógł ktoś, to są zwyczajne dzieje, a bredzi pan, bo był tu jakiś człowiek, dawał butelkę, przystawiał do nosa i tak dalej. I to są teksty, jakie usłyszycie w tym filmie. As, nasz piękny polski superbohater, który musi rozwiązać zagadkę znikającej z Warszawy wody, bo woda nie dociera na górne piętra i ludzie są brudni, wiecie, w blokach.
Iga Cemrzyńska z czołówką, która tak naprawdę sprawiła, że bardzo oryginalna, a jak je zapytali wiele lat po tym, jak to się stało, że zagrałaś taką fajną czołówkę? Kasa na film się skończyła, nie było już pieniędzy na napisy, więc po prostu ja wzięłam kartkę już tam, bam, Hydrozagadka, film w reżyserii i tak dalej. Tak, i ona tam sobie tak śpiewa i po prostu sama czołówka to jest sztos, to jest absolutny sztos, to jest pięknie zagrane, świetnie wyrecytowane, cudo, no ale to, co się dzieje później, w ogóle każda scena to jest jakaś zabawa kinem, konwencją, w ogóle umówmy się, As walczy z kim? Z doktorem Plamą i Maharadżą, bo oni są okropni, ale przy okazji chce go zabić, uwaga, Góralski Liliput, który udaje dziecko. Dokładnie tak go tutaj nazywają. I też jest Pieczka w pięknej roli tak, marynarza. Więc jest cudo i powiem tylko tyle, jeśli nie widzieliście Hydrozagadki, no to musicie i nawet wam powiem tylko tyle, nie musicie mieć krawata. I ja w tej chwili walę inside joke'ami, ale jak zobaczycie, to będziecie dokładnie wiedzieli, o co chodzi, bo to jest film, znowu unikat w skali przynajmniej kinematografii naszego kraju. Piękny jest. Ma już ładnych kilka lat, również czarno-biały, jeżeli pamięć mnie nie myli, panie i panowie, bardzo, bardzo ciekawy film. Zresztą wydaje mi się, że to jest od twórcy, który również, musiałbym przyznać, ma swój styl. Kiedy oglądaliśmy filmy, no to można było poznać, że proszę pana, Iga Cemrzyńska, żona, no wiadomo jaka jest sytuacja, ale rzeczywiście film jest dobry. A propos krawata, to inna sytuacja. Wiadomo, że trzeba wpuszczać tylko klientów w krawacie, bo klient w krawacie jest mniej awanturujący się. Oczywiście. Wiadomo jak jest. A tutaj widzę, że Hydrozagadka ma wielu fanów. Tak, jest wzięcie. Ewa Szykulska pojawia się, nawet nie pamiętam, przyznam szczerze, czy Ewa Szykulska pojawia się, aczkolwiek nie zdziwiłoby mi to w ogóle, przyznam szczerze. Bardzo miło było was słychać, czytać na czacie, ale już oczy mi się kleją. Dobranoc, cześć Ormando, do zobaczyska. Widzimy się za czas jakiś. Oczywiście tak, Hydrozagadkę obejrzyjcie sobie, a nawet przyznam ci, że od razu szybko wejdę. Zagadka, jak to się pisze? Razem, Hydrozagadka. Hydrozagadka mam właśnie już. Roman Kosowski, panie i panowie, Maklak jest, ja cię kręcę, oczywiście Zdzisław Maklakiewicz, Wiesław Michnikowski, Józef Nowak, oczywiście Józef Nowak, to jest, no, może nie tytułowy, ale to jest właśnie detektyw As. Możecie go pamiętać między innymi z roli tytułowej w filmu Wiosna, panie sierżancie. Iga Cemrzyńska, już patrzę, zgadza się, jest Ewa Szykulska, występuje jako Jola, no ale mnóstwo świetnych aktorów, Wiesław Gołas, jeszcze Wojciech Pokora, no tak to panie i panowie, rzeczywiście zgadza się, jest jak najbardziej. Patrzę proszę bardzo, dokładnie, subować Micha i Marcina, bardzo, bardzo ładnie wiecie wszyscy o co chodzi. Dobra panie i panowie. Zobaczymy, czy macie jakieś pytania, bo tak sobie chwilę gadamy, a może coś tutaj się dzieje. Patrzę, myślałem, że ten kubek to paczka kameli. chyba jednak nie. To Pac-Man jest. Czy to jest Batman? Pyta się książę Kawuru. No. Super. Michu woli radomskie. Dobra, lecimy dalej, panie i panowie, bo tutaj patrzcie, no to już dochodzi północ w Polsce, ale to jeszcze mamy tak, że za 4 godziny pogadamy i będzie wszystko w porządku. Tak, spokojnie. Mi się wydaje. Będziemy mieli, naprawdę. Damy radę chyba, co? Czemu nie? Teraz chciałem powiedzieć o filmie, którego to naprawdę kinematografia tego kraju, a mowa o Szwecji, nie kojarzy nam się specjalnie bardzo z mocnymi filmami. No i przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o Skandynawię, to mi się najbardziej kojarzy to z przygodami Egona Olsena, czyli z kinem duńskim, ale tutaj mowa o filmie Stulatek, który wyszedł przez okno i zniknął. No. To jest świetna komedia. To jest po prostu komedia inna niż inne. I dokładnie o co chodzi w filmie? Mamy stulatka, który mieszka umówmy się, w domu spokojnej starości i postanawia wyjść przez okno i go nie ma. I nagle dostajemy historię. Podobnie zresztą jak Forrest Gump troszeczkę, przechodzi przez różnego rodzaju wydarzenia w historii świata, ważne. I oczywiście to wszystko przez przypadek tam się dzieje. To jest po prostu kino rewelacyjne. To jest po prostu kino, które sprawia, że tak samo jak
Let the Right One In, czy Let Me In, jakiś taki, nie pamiętam w tym momencie, który jest amerykański, a który jest skandynawski horror. Jest to kino no, oczywiste, dostajemy dokładnie to, co jest w tytule, co bardzo często się nie zdarza, zwłaszcza w polskich tytułach. Dokładnie mówiliśmy o tym przy okazji dzisiejszych tłumaczeń tytułów względem węży, ale to jest taka komedia, że oglądacie i dokładnie po obejrzeniu tego filmu robi się ciepło na sercu normalnie. Jest ciepło w waszym całym i to nie dlatego, że nie wytrzymaliście i popuściliście. Nie, to dlatego, że po prostu film sprawia, że dzisiaj dużo o takich rzeczach mówię, no ale tak to się dzieje. Dokładnie wiecie, jak to jest. Jest to fajna, inna komedia. Język szwedzki jest bardzo dziwny, bardzo inny. No jak tam zwał, tak zwał po prostu. No już pamiętacie chociażby w Top Secret, jak gadali po szwedzku, czyli gadali po angielsku, ale to było od tyłu puszczone i to wyglądało rzeczywiście dosyć zabawnie. No ale wiadomo, jak to jest. Cześć Łukasz, siemka, ale masz ładne zdjęcie. Bardzo, bardzo... Hap. O ja cię, zaczęły się suchary, słuchaj. Chcesz posłuchać jednego? No dawaj. Puk. Kto tam? Raz kto? Raz Al Ghul. Co raz? Raz Al Ghul, gulnę to padnę. O nie, o Boże, zabiło mnie, powstrzymaj karuzelę uśmiechu, Boże, nie, No dokładnie, nie wiadomo jak to wszystko wstrzymać, jak to ma być zrobione. Stulatka, polecam Stulatka, obejrzyjcie sobie Stulatka, bo jeżeli lubicie Foresta Gumpa, no to jest po prostu film, który tak na dobrą sprawę można obejrzeć i bardzo fajnie się uśmiać. To jest bardzo nieoczywista, bardzo inna niż inne filmy komedia. Dobra, to co? To moja kolej na to wychodzi. Dawaj, jak masz ochotę. Ja tutaj mam sporo filmów, a wiesz co, teraz pójdę trochę w tematy, które też jakiś czas temu miałem na kanale, czyli miałem z moim przyjacielem Adrianem Warwasem, mówiliśmy o najlepszych musicalach. Pamiętam. I wejdę teraz w musicale i powiem tak, mógłbym wymienić swój ukochany musical, czyli Jesus Christ Superstar, ponieważ Jesus Christ Superstar jest absolutnie bezkompromisową wizją ugrywania życia Chrystusa, która polega na tym, że hipisi jadą na pustynię wystawiać życie Chrystusa z akcesoriami, jakie im się wydają więc na przykład żołnierze Heroda chodzą z kałasznikowami. Świetne, ciekawe, muzykalne, ale to nie jest jeszcze aż tak dziwne. Możemy podkręcić to, możemy dodać sobie. Dajesz. Tak. Repo the Genetic Opera. Film, który jest na znanym motywie Ripomenów, czyli po prostu w dystopijnej przyszłości, gdzie to opanuje moda na idealne ciało, ale w pełni idealne, łącznie z organami. Ludzie biorą i panuje też choroba dysfunkcji organów, by było jasne. To tam okazuje się, że można brać kredyt na właśnie wymianę organów i innymi słowy możesz go spłacać, ale tam są duże ceny i tak dalej. Jeżeli go nie spłacisz, no to jak można odzyskać organ? Można go odebrać. Tak, jest ustanowione prawo, że pojawia się Repo-Man, który po prostu cię szlachtuje i wycina ten organ, pakując go i znowu tam da go komuś innemu. A on wygląda jak taki chirurg w skórze. I teraz sobie wyobraźcie, że jest to musical, taka rock opera w dystopijnej przyszłości ze stawkami z animacji i jeszcze Paris Hilton tam śpiewa. I są piosenki ludzi, którzy rozkradają groby. Jest wszystko, jest faktycznie opera, są holograficzne oczy, które rzucają trójwymiarowe modele w przestrzeni, jest cała taka intryga dramaturgiczna, właśnie operowa, gdzie to jest skłócony ojciec, córka, jeszcze wielka korporacja przy tym wszystkim i wszyscy śpiewają operowo-rockowymi głosami. Jak się nie zakochać? To jest moje pytanie. Ja zakochałem się z miejsca i naprawdę polecam ten film, bo jest cudny, a teraz Czwarta Ściana pisze, że Repo-Man z Judem Law jest nie jest ani trochę, to nie. Obejrzyj Repo the Genetic Opera i wtedy zrozumiesz, co to znaczy Repo-Man. Jakby to jest to. Więc tak, więc u mnie było musicalowo. A tutaj w ogóle Jezu, ile się dzieje rzeczy na tym czacie, o kurczę. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo się dzieje, cały czas coś się pojawia, no akurat widać, że widzowie tak jak zawsze szaleją jak najbardziej
Daily pisze, to nie tylko podobnie wyglądamy, ale mamy podobny gust, to jest aż niemożliwe, bez beki. Rzeczywiście macie podobny gust. No, jeszcze nie znamy się aż tak dobrze, ale uwierzę ci po prostu na słowo. Po prostu będę wierzył na słowo. I tyle. Dobra, to patrzymy, co jest dalej. Czy będzie o polskim musicalu Metrze? No nie zrobili filmu, z tego co pamięć mnie nie mieli, zostało tylko i wyłącznie w formie musicalu, więc pewnie o tym raczej o tym nie będziemy sobie pewnie dzisiaj gadać, co nie? No tak, to nie, to już, bo poza tym dzisiaj nie mówimy tylko o musicalach, mówimy o dziwnościach, a to była dziwność w świecie musicali i no ja myślę, że nawet Repo można by nazwać odświeżeniem w gatunku, który wydawał mi się już lekko wyeksploatowany, że w sensie już musical dużo nam nie może pokazać, ale okazuje się, że skoro można pociąć ludzi na ulicach w piosence rockowej, trochę jak Rocky Horror Picture Show gdzieś tam wcześniej, to jeszcze jest fajnie, jeszcze jest w porządku, jeszcze brniemy do przodu oczywiście. Oczywiście, że tak. Tutaj patrzymy, co dalej piszą. Szwecja Polakom kojarzy się, to chodzi oczywiście o mój poprzedni, wcześniejszy film. No ale wiadomo jest, z Jodem Lotto cud. No różnie z tym bywa. Mnie przyznam szczerze, jakoś Jude Law sam w sobie nie przekonuje jakoś tak. Nie wiem, coś z nim jest, nie tego, tak niespecjalnie mnie to bawi. Nie wiem czemu, ale to wiadomo. To ja go lubię akurat, musiałbym powiedzieć, że go lubię, ale faktycznie nie w tym filmie, jakby nie w tym, mi on stoi przed oczami w filmie Sztuczna inteligencja Stevena Spielberga i przyznam szczerze, że tak jakoś dziwnie. A propos tutaj widzę, że Lincoln też napisał, bo miałem mówić wcześniej, bo mówiłeś o Jesus Christ Superstar, ja go właśnie wrzuciłem do 10 najciekawszych filmów wielkanocnych. O, proszę, to nawet widzisz, to akurat nie wiedziałem, ale super wiedzieć. I Daily Lincoln wybrał to jako wybór montażysty, on również coś mu się bardzo spodobało, więc wiadomo jak to jest. Ja na żywo go widziałem właśnie w Polsce, jak jeszcze Piekarczyk po latach wrócił do swojej roli Jezusa, więc też było fajne przeżycie, z tym, że to było na stadionie z taką pompą i tak dalej, więc troszeczkę inaczej, ale też polecam takie doświadczenie. No i super, no i bardzo ładnie. Słuchaj, poprosimy Cię teraz o kolejny tytuł, gdyż ja muszę na chwileczkę udać się tam, gdzie król chodzi piechotą. Rozumiem, dobra, to zostajecie ze mną. Oczywiście, jesteście tylko i wyłącznie przez chwilę z Michem, panie i panowie, a ja się wyłączam na chwilę. Okej. Dobra, słuchajcie, nie ma go, rozwalamy mu ten kanał. Słuchajcie, lecimy tak, żeby algorytm go zniszczył. No dobra, no nie będę jednak taki, żartowałem, ale śmiesznie, ha. Dobra, wiecie co, nie byłem tak naprawdę gotowy, ale no, umówmy się, jest bardzo dużo dziwnych filmów. Ja bym wszystkim oczywiście proponował Gulczasa, jak myślisz, i co bardziej nawet jeszcze Irek, kosmiczna nominacja. Ale słuchajcie, wiecie co, a może zabawmy się tak, że dajcie jakieś propozycje swoich dziwnych filmów teraz na ty, a to nie jest taki głupi pomysł. Ty, dawaj, o sekundę. Dobra, jestem, sorry, nie wiem, czy kamera mnie teraz wyostrzy. Test jedzenia jak z aberracji nocowy. Ostatnio byłem, słuchajcie, w sklepie i kupiłem sobie batoniki Milka Tender. Nigdy ich do tej pory nie jadłem. Ciekawe, czy są smaczne. Zobaczmy, pewnie zaraz się nimi uwalę, ale powiedzmy, że zostaną w papierku. Tak, bo na aberracjach robię live'y i tam czasami testujemy jedzonko, w sensie w przerywnikach co do filmów. Ja wam powiem, powiem wam, że pachnie ma ten taki lekko alkoholowy zapaszek, taka czekolada miesza się jakby z tym takim alkoholowym, wiecie, to się nazywa, smaki, takie olejki smakowe do ciasta. I to właśnie takie jest, tak czymś takim trochę śmierdzi. Bardzo miękkie, bardzo takie, powiem wam, puchate, słodko zapychające, ale podoba mi się, jak się kruszy czekolada. Bardzo satysfakcjonująco. Kremik
niezbyt ciekawy i to ciasto jest takie narzucające się, ale wiecie co? Ej, to jest chamska przekąska. Naprawdę nieciekawa, tak po prostu słodko zapykająca, ale sama struktura tej takiej twardej czekoladki, tego miękkiego środka, ej, kupuję to. Jakby... Sprawia mi frajdę. Więc tak, to mogę polecić. Milkę, tender mogę polecić. A jeszcze wiecie co jeszcze mogę polecić? Mogę wam bardzo polecić film, który... Czekajcie, ja go gdzieś tutaj miałem. Tak, ja wam strasznie polecę właśnie teraz dziwny film, o którym ciągle mówi Marcin, on nawiązuje do niego, ale on go wiem, że nie oglądał i mówię tu o Morderczej oponie. Od braci Duplain, o ile dobrze teraz kojarzę. Nie, Boże, nie braci. No, Boże. O, jest. On u nas w ogóle wyszedł w takiej fajnej edycji Rebel na DVD. To jest od Quentina. Boże, widzicie, mylą mi się ten. I to jest film o morderczej oponie, która telekinetycznymi mocami zabija ludzi. Z tym, że ten film jest świadomie dziwny, on przełamuje granice narracji, on w ogóle bawi się właśnie narracją klasycznego takiego, klasycznego filmu, horroru o dziwnych, morderczych przedmiotach, więc polecam wam go, nie powiem teraz o nim dużo więcej, bo niestety Oponkę widziałem tylko raz w życiu, no i to było właśnie w okolicach wyjścia tego DVD serii Rebel, która była bardzo fajną serią, ale nie wiem dlaczego wydali kilka filmów, a potem jeszcze małą porcję i ta mała porcja była w innych książkach niż te pierwsze, bo to są książkowe wydania. I ten film jest totalnie antyfilmowy, więc ja go wam w pełni polecam. Czekaj, co? Michał Rok? Michu, a jadłeś gorzką czekoladę, 70% kawałki karmelu i stroną morską? Akurat takiej nie, ale z chęcią bym ją zjadł. Jadłem dużo dziwnych czekolad, ale tej akurat nie, więc wow, fajnie, będę szukał. Domyślam się jakiej firmy, więc będę szukał. Dlatego trzeba robić notatki. No może trzeba, ale czy wyobrażasz sobie teraz, żebyśmy, przeszukiwali notatki i tak dalej. Ja mam notatki, w sumie mój Filmweb jest moją notatką. Ja tutaj mam, że ma tonę absurdu, że ma nie najgorszą realizację, i podobają mi się kolejne motywy bez powodu, bo te motywy się pojawiają bez żadnego powodu i właśnie urzekła mnie w nim antyfilmowość, więc może na tym stańmy. Aha. Lindor, okej, dobra, jakby nie domyśliłbym się. No ale tak. Ej, wiecie co? Czekajcie, jeszcze weźmy gryza. Teraz przeszukuję wasz czat. Michu, masz fajną czapkę, dziękuję ci, Adasiu. Ja niestety nie mogę robić tego, żeby wyświetlać. Czy ja mogę to robić? Nie, ja nie mogę tego robić. Co my tu jeszcze mamy? Obserwuję, Oponka widzę, że wam wjechała. Byciak John Malkovich. O Boże, to jest film, którego naprawdę już dawno nie widziałem, ale chyba gadaliśmy o tym ostatnio i kurczę, ja pamiętam, że on na mnie wywarł bardzo pozytywne jakby wrażenie. On mi się bardzo podobał, no ale no znowu, to jest seans sprzed 10 lat plus, więc i tak dalej. Co my tu mamy? Pączków lub pomidorów też, dobra. Bunny Killer, jeszcze jest, Killer Sofa, tak, Killer Drone, w ogóle teraz wszystko jest killer, jakby wszystko możemy omordować. A kiedyś pamiętam, były takie shorty na Kanal Plus, leciały czasami, one się nazywały Deser lub Deser Extra i tam można było zobaczyć short, w którym dzieci z domu dziecka opowiadały sobie różne straszne historie i jedna była o czerwonej plamie, i jednym był o zielonym fotelu, czyli o fotelu, który jak ktoś na nim siadał, to go oplotywał i go tam powolutku zżerał. Bardzo, bardzo fajnie. Ale widzę, że już Marcin do nas wrócił. Jestem. Słuchaj, jakby nie wydarzyło się nic niestandardowego na live'ie. Absolutnie nic.
Nic. Powiedzieliśmy sobie o paru filmach, prawda? Jakby niech wszyscy potwierdzą na tym. Nie zrobiliśmy nic dziwnego. Bardzo dobrze, w porządku, nie ma najmniejszego problemu, akurat skorzystałem i jak to potrafię, lubię, zrobiłem sobie dzbanek świeżej herbatki, bo rzeczywiście herbatkę lubię bardzo. Także, to szanuję. Bardzo, bardzo dziękuję. O, wrócił, cicho. Dobra, cicho, Marcin wrócił, wiadomo jak jest. Tak było, nie kłamie, pisze Galeria Horroru, więc jest w porządku. Ufam, nie mam najmniejszego. No, potem sobie obejrzę z odtworzenia, panie, panowie. Super. Widziałem, że opona tylko poszła w międzyczasie. Tak, wiesz co, bo tak pomyślałem, że ty nie oglądałeś, bo gadaliśmy o tym wcześniej. Nie. Mhm. Więc stwierdziłem, że wykorzystam ten tytuł tutaj, więc no. Rafał z Galerii Horror też mówił już nieraz, obejrzyj, bo to jest, no, jest jak jest, ale jest po prostu inne, fajne. Widziałem zwiastun, wygląda dziwnie, takiego słowa użyję, więc pewnie się skuszę, może tak sobie zrobię któregoś dnia, że rzeczywiście, że obejrzę i tę oponę i na przykład między innymi serbski film, bo wiadomo kilka rzeczy jest, ale sytuacja jest taka, że teraz robię właśnie kultowe horrory. Gadam o teksańskiej. Potem są Szczęki, a później jest Piła. Dodatkowo jeszcze, jeżeli mówimy o dziwnych filmach, to na przykład teraz oglądam Godzillę, ale mowa o filmie oryginalnym, czyli z 1954 roku, bo w innym cyklu znowuż będziemy omawiać takie potworne filmy, więc rzeczywiście tego się dużo dzieje. No, Godzilla z 1954 roku to nie jest. To jest też dziwny film, jak najbardziej. Tak. Ale wtedy był na swój sposób przełomowy. Znaczy, oczywiście, jak na 50, ale cudny. Popatrzyłem, na przykład tego nie możesz przełożyć 1:1 tego, co się dzieje teraz, wiadomo, wtedy były miniatury i facet w gumowym kombinezonie, no wiadomo, że jakbyś to teraz wrzucił, no to i tak by się pewnie okazało, że są lepsze niż filmy naszego ulubionego reżysera, który wspólnie tworzymy. Dobra. Ja najbardziej lubię, jak Godzilla lata na własnym atomowym oddechu. To nie są lata 50., to jest Godzilla kontra Hedora, o ile dobrze pamiętam, ale to jest śliczne. To jest takie przeskakiwanie rekinka. Dopiero przeleciałem pierwsze 4 części, także jeszcze nie było, aczkolwiek już był Godzilla King Kong kontra Godzilla, właśnie z tego okresu. Dobrze, wszystko się działo, ludzie mówią, dobrze, wszystko jest super ekstra, więc nie ma najmniejszego problemu. Słuchajcie, wiadomo jak jest. Popatrzymy. Teraz ty gadałeś, więc czas, żebym ja coś powiedział. Aczkolwiek dostałem tutaj dziwną wiadomość od moich moderatorów, że czy Piotr Cyrwus wróci do klanu? Aktor komentuje i zdradza, kogo mógłby zagrać. Nie, my tego dzisiaj nie skomentujemy, bo raczej to akurat... A czytałem ten news akurat. Tak? I szczerze nie ma w nim specjalnie dużo ciekawych rzeczy, a może jest cały wszechświat. Nie powiem ci. Dobrze, to nie ma problemu, ja i tak nie będę sprawdzał. Słuchajcie, twórca, ja powiem o filmie twórcy, którego żeśmy omawiali już dzisiaj wcześniej i teraz też powiemy i pewnie byśmy mogli powiedzieć, jak mówiłem wcześniej, przy okazji Lyncha, można by powiedzieć o wszystkich filmach Davida Cronenberga, wrzucić na tę listę i rzeczywiście by się znalazły, chociaż to naprawdę chyba najmniej dziwnym, nomen omen jest film z Jodem Law, czyli Existence, ale nie o tym filmie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o filmie pod tytułem Videodrom. Panie i panowie, film sprzed wielu lat, Videodrom, tak jest tytuł. Już nawet sprawdzę, bo mi się wydaje, że James Woods występował w głównej roli, a nawet przyznam szczerze, że również jest Debbie Harry. Jeżeli nie pamiętacie Debbie Harry, to jest wokalistka z zespołu Blondie. Rzeczywiście taka inny film. Motyw jest taki, panie i panowie, akcja się dzieje w telewizji, no i zaczynają się pojawiać jakieś dziwne filmy, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, no i facet postanawia drążyć, skąd te filmy, co one się pojawiają. No i oczywiście filmy są z piekła rodem. Nadaje je sam można powiedzieć, diabełek, no i James Woods postanawia sprawdzić co, gdzie, jak i kiedy. Tak, no i tutaj się już zaczyna to coś po prostu niesamowitego, nie wchodzi w telewizora, bierze, okazuje się, że pojawia na przykład w jednej ze scen pojawia mu się dziura gdzieś tutaj, no to on ma w ręku pistolet. No wiadomo, ludzie mają w ręku pistolet, tak więc bierze ten pistolet i mówi, zobaczę co za dziura. Wkłada sobie pistolet do brzucha. Ten pistolet potem nagle się okazuje, brzuch mu zassa pistolet, ginie. Potem ten pistolet jakiś czas później wychodzi mu z ręki i ma rękę, która się przemienia i przekształca się w pistolet. Po prostu rewelacja, naprawdę. Jeżeli lubicie stylistykę Cronenberga, no to jest coś, co lubicie. Kochacie Muchę, to obejrzyjcie ten film. Widzieliście Skanerów,
i podobał wam się? Zobaczcie ten film, bo to jest po prostu David Cronenberg w czystej postaci. To jest kino, które sprawia, że się nie da, no po prostu się nie da o nim powiedzieć. Sztosik pisze jak najbardziej, oczywiście, że tak. Tutaj widzę, że mów. Ja się w pełni zgadzam teraz z Czwartą ścianą, bo akurat ja uwielbiam Videodrom, w sensie taką miłością prawdziwą i uważam, że jedyną słabością tego filmu jest to, że nie przewidział do końca rozwoju internetu. W sensie, że on już jest po prostu zdezaktualizował się troszeczkę, bo on tam mocno jedzie na telewizję, na programy, w ogóle tam jest niesamowity temat programowalności myśli poprzez media, tak. Że w sensie on ma pewne wizje, właśnie ta dziura, o której mówiłeś, zasysa na przykład kasetę z nowymi programami, które go jakby zmieniają, nakłaniają go do różnych rzeczy i tak dalej. I to jest temat, który widać, że tam Cronenberga długo męczył, bo Existence ma trochę podobne motywy. Nie wszystkie, ale niektóre się ze sobą nakładają. To już bardziej o gry tak naprawdę chodzi, mimo że ale znowu, wiesz, medium, które jest w stanie cię zmienić, wypaczyć, które jest w stanie, wiesz, jakby dużo z tobą zrobić, bo umówmy się, w Videodromie wręcz się mówi o tym, że sygnał telewizyjny sprawia, że ludzie ewoluują i rośnie im nowy organ do odbierania nowego rodzaju sygnałów. Więc cudny film, znaczy w sensie go można niesamowicie rozbijać, analizować, wiesz, jakby o co tam chodzi, ale kiedy go oglądasz, tak po prostu uruchamiasz, mówisz, o, mamy drugą w nocy i na 2 leci Videodrom, zobaczmy, i nagle wiesz, tak ruszyłeś od 15 minuty, to nagle okazuje się, że mówisz, aha, tak, rozumiem, jakby wszystko, wszystko jest jasne, sapiący telewizor, więc... Śmieję się, bo akurat ja ten film widziałem dokładnie powiem ci tak, gdzieś mniej więcej o 2 w nocy w sobotę, to było wiele lat temu, jeszcze byłem w Polsce, do tego stopnia, że kiedy była scena, jak właśnie James Woods wkłada sobie te pistolet do brzucha na polu, bo jestem z Małopolski, na polu już było jasno. I normalnie tak mówię, to w tym momencie bardzo fajnie rezonuje z tym, co mówisz, ale Cronenberg to na dobrą sprawę od zawsze, jego stylistyka może w jakiś sposób predestynowała go, ale słowo, ja cię kręcę, Boże, predestynowała. Czuję się jak, dobra, nieważne, mieliśmy nie gadać o polityce, ale rzeczywiście jego film, bo czy to rzeczywiście Mucha, czyli sam proces, że tak powiem, teleportacji, na którym się głowimy dalej do dnia dzisiejszego, co prawda już się udało jakieś tam atomy przesłać drogą teleportacji, ale to jeszcze nie jest to, co Tygrys lubił najbardziej, to o co ludziom chodzi. Skanerzy, wiadomo, Existence, który tutaj jest wcześniej wspomniany, czyli te gry, które tak na dobrą sprawę, niedawno bodajże chyba Elon Musk powiedział, że będzie za czas jaki będziemy mieć chipa i będziemy gadali w wielu językach bez problemu, bez potrzeby uczenia się i tak dalej, więc oczywiście, że tak. I mnóstwo jest tych filmów tak naprawdę, które w pewien sposób tą przyszłość przewidziały jednak. Jakbyśmy tak chcieli, bo wiadomo, że twórcy mają dużo więcej możliwości, bo wiadomo, że coś wymyślą, potem, słuchaj, my to wymyśliliśmy, bo my to wiemy, że to będzie, nie? A jak nie wyjdzie, to po prostu nie wyszło i to wszystko. Wystarczy na powrót do przyszłości. Słuchaj, to tak jak Lem, wiesz, jakby przewidywał rzeczy i wielu innych pisarzy, wiesz, jakby science fiction i tak dalej. Ale propos trudnych słów i jeszcze Cronenberga, to na studiach pamiętam, jeszcze pisałem taką pracę, która się nazywała Transcendencja umysłu i eksterytorializm ciała w filmach Davida Cronenberga i właśnie... Piękny temat. Piękny temat, tak właśnie miał brzmiać z takim ciężarem, więc troszeczkę tam się nad nim, wiesz, jakby orzeźbiłem to i kocham tego sukinkota, jakby od początku do końca był konsekwentny w swoich fascynacjach i jego syn jeszcze teraz to kontynuuje, bo też ma świetne filmy. Polecam bardzo Posesora, który można było zobaczyć jeszcze w kinach u nas w Polsce jakiś czas temu, a można go też teraz już chyba kupić na Blu-rayu w Wielkiej Brytanii i w 4K w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście zapraszam, panie panowie. Recenzja Posesora jest na moim kanale, też jakiś czas temu widziałem. Rzeczywiście bardzo. Jaki ojciec, taki syn? Oczywiście, że tak. Młody Cronenberg też dał radę i pokazał nam inne filmy z innej strony. Dziwny film? Jak najbardziej.
Słuchamy cię, Michu, co tam masz? Która jest, 12, patrz, my już 2,5 godziny gadamy. Tak, ale wiesz co, myślę, że w ogóle za chwilę nam pewnie się wystrzelamy z filmów, więc już chyba powolutku gdzieś tam będzie można kończyć, bo my nadrabialiśmy trochę, ale wiesz co, ja oczywiście bym dołożył do wideodromu Nagi Lunch, już skoro jesteśmy przy dziwnych filmach na podstawie Barrowsa, więc też mam go na liście. Piękny jest, ale już skoro był, to ja powiem tak, ja bym chętnie wspomniał w zasadzie o 2 filmach. O pierwszym krótko, bo to jest polskie Highway. Nie wiem, czy pamiętacie Highway. Taki, Kabaret Mumio. Tak, dokładnie. Film o kolesiach, którzy jadą drogą i opowiadają sobie pomysły na filmy, a tak naprawdę są opowiadaniem innego kolesia, jaki film by zrobił. Cudny na swój sposób i są bramy do ogrodu skaczące dzięki pilotowi, ale ja tak naprawdę, bo kurczę, ja tak ciągle zapominam, chciałem powiedzieć o filmie, który jest memem, bo to jest film, z którego wszyscy pamiętamy o Sir Seana Connery w czerwonym stroju takim kąpielowym z gaciami i tak dalej. I to jest film Zardoz. Z warkoczem. Tak. Piękny tam jest. I szczerze, ja długo myślałem, że to jest właśnie jeden z tych takich bardzo złych filmów, w sensie taki, o Jezu, zagrał w jakiejś głupocie, trochę jak Nieśmiertelny 2 i tak dalej. I okazuje się, że tak, stylistycznie ten film jest niepokojący wręcz czasami, dziwny. Umówmy się, że zaczyna się od tego, że z chmur wyłania się wielka kamienna głowa, która obwieszcza, mogę trochę przeinaczyć słowa, broń jest dobra, penis jest zły i tak dalej. I z niej po prostu wylatują karabiny, z którymi sycą się ludzie pod spodem, ale wszystko okazuje się być taką dziwną, półreligijną opowieścią o klasowości, społeczeństwie, o ewolucji jakby ludzkości i tak dalej, o jakby drodze duchowej bohaterów, ale wszystko jest w takim tanim, dziwnym sztafarzu, jakbyście wzięli ucieczkę Logana, tylko obcięli jej pół budżetu i zrobili z tego opowieść filozoficzną. I to jest właśnie Zardoz. I przy okazji jest tam Sean Connery, który biega w czerwonych gaciuszkach z pistoletem. I pił i tak dalej. Więc jest wszystko. No i jest ta słynna głowa. Pamiętajcie. Więc jest mega. I ja obiecuję, wiem, już kiedyś to mówiłem, Zardoz normalnie dostanie na moim kanale jakąś wielką analizę na godzinkę czy więcej. Bo to jest, tak mnie ten film oczarował. Więc on jest moim zdaniem świetny, ale jest w nim bardzo dużo dziwności. Ciężar jest. Słuchajcie, już tutaj wam gdzieś wrzucę tego Zardoza, zobaczcie sobie, jak ten Sean Connery wygląda cudownie. Nie cudownie, przepraszam, cudacznie, proszę bardzo, to jest Sean Connery. Jest piękny. No przecież zobacz, ten sukinkot by zabił wszystkich. Skrzyżowanie kota w butach i stripteaserki z klubu nocnego. No tak to jakoś wygląda normalnie. Plus ten rewolwer. Cudny człowiek. Sean Connery jest, słuchajcie, dla tych, którzy teraz dopiero do nas dołączyli, jeżeli takowe są, gadamy sobie dzisiaj z Michem z kanału Aberracje o najdziwniejszych filmach i jak na razie to wszystko wymyka się spod kontroli, naprawdę. Co tu się dzieje? Czego tutaj nie ma? Dzisiaj wszystko było, wszystko gadamy o możliwych rzeczach. Kurde, Marcin Kozak, wyszedłeś te 15 lat temu. Jaki zabawny, kurczę, brawo. Nie 15, tylko 12, dobra? Była amnestia, także dało radę. Michu, miałem cię zapytać, bo w poprzednim pytaniu powiedziałeś, że to była twoja praca. Co studiowałeś, jeżeli mogę zapytać? A wiesz co, ja w sumie studiowałem sporo rzeczy, bo jakby i wszystkie były związane jakoś z filmem. Akurat te prace pisałem na kulturoznawstwie, ale później jeszcze byłem na filmoznawstwie, skończyłem podyplomowo produkcję filmową, reżyserię i tak dalej, więc sporo takich około filmowych rzeczy. A gdzie studiowałeś kulturoznawstwo? Wiesz co, w Poznaniu. To jakby wszystko się usadowiło w Poznaniu. Filmoznawstwo na Adama Mickiewicza, więc jakby... Tak, bo ja sobie po prostu licencjat zrobiłem z kulturoznawstwa, a magisterkę już z filmoznawstwa. Więc jakby tak troszeczkę przeskoczyłem, a na filmoznawstwo licencjackie chodziłem jako wolny słuchacz, więc miałem bardzo dużo zajęć, jakby naprawdę dużo. Dałeś radę? No słuchaj, czemu nie jak najbardziej, jeżeli wiesz...
to jest fajne, to cię kręci, no to super. Ja pamiętam, to było tak dawno temu, że ja pamiętam czasy, jak filmoznawstwo w Polsce było tylko na jednej uczelni, panie i panowie, tylko i wyłącznie w Krakowie. O, no, Kraków, wiesz. No. A potem się dołączyła Łódź, no jak widać też między innymi Poznań, więc wiadomo jak jest. Zobaczymy, czy tutaj coś ciekawego się dzieje, co powiecie o filmie Baby są jakieś inne. Michał, przyznam szczerze, że teraz nie pamiętam, ale zaraz sobie sprawdzę, bo się okaże pewnie, że kojarzę. Kojarzę ten film. To jest Koterski. To jest Koterski, co siedzą w samochodzie i gadają o swoich problemach związkowych. I z kobietami ogólnie. I to jest akurat ten film Koterskiego, który mi trochę nie leży, bo mam wrażenie, że chyba najmocniej opiera się na takich trochę spranych żartach i takich stereotypowych na temat kobiet, no ale oczywiście jest tam trochę śmieszności, jakby też nie będę mu odbierał, no ale jestem zdecydowanie fanem tego innego Koterskiego, tego w stylu, wiesz... No, Adasia Miałczyńskiego. Tak, Adaś jest cudowny, jakby Dzień Świra, wszyscy jesteśmy Chrystusami, Dom Wariatów, wiesz, wszystkie, naprawdę... I Love You, tak? Też było w tej serii? Tak, jak najbardziej, z Czarkiem Pazurą. Ja przyznam szczerze, że zakochałem się w Adasie Miałczyńskim przy okazji filmu Nic Śmiesznego. Nic Śmiesznego, w prawo i w lewo. Który, żeby było śmieszniej, nie wiem akurat czemu tak jest, ale wtedy akurat TVP takie rzeczy jak właśnie jak Videodrom, jak Nic Śmiesznego, puszczało gdzieś w okolicach 2 w nocy w sobotę i pamiętam, tak się mocno brechtałem, że aż matulę obudziłem. No ale rzeczywiście świetna sprawa, bardzo ładnie. No oczywiście, że sprawne żarty jak Plan Deka na Żuku. Tak to jest, Galerio Horroru, tak to jest, a ciebie określano mianem poznańskiej pyry. No. Znaczy nie wiem, czy poznańskiej, ale na pewno jestem kartoflem. Zobaczcie zresztą, jak wyglądam, więc okej, może być. Jakby akceptuję to, przyjmuję. Bierze na klatę, co mówicie i wiadomo, jak jest. Słuchajcie, jak mówimy o dziwnych filmach, nomen omen, no to ja powiem o filmie, który chyba pobił wszelkiego rodzaju rekordy Guinnessa, jeżeli chodzi o wypowiedzenie imienia i nazwiska John Malkovich. Czyli mowa oczywiście o filmie Być jak John Malkovich. A stało tak się za sprawą, kiedy John Malkovich wszedł do swojej własnej głowy przez półpiętro w pewnym wieżowcu i zaczął mówić John Malkovich. Sytuacja jest bardzo, bardzo prosta. John Cusack w jednej z głównych ról zaczyna pracować, no i okazuje się, że w jego budynku, gdzie pracuje na półpiętrze, są drzwi, które prowadzą do głowy Johna Malkovicha i przez 15 minut jesteś Johnem Malkovichem. Wtedy Malkovich jest nieświadomy tego i w ogóle jest odjechany, a potem po tych 15 minutach wyrzuca cię i lądujesz gdzieś tam na autostradzie i nie wiadomo o co chodzi. Koncept genialny. Koncept bardzo dobry. No jak można się domyśleć, John Malkovich gra Johna Malkovicha. Pojawia się między innymi w epizodzie, jeszcze z tego co pamiętam, Charlie Sheen jako Charlie Sheen. W czasach, kiedy jeszcze Charlie Sheen był, że tak powiem, normalnym człowiekiem. Film pełen absurdów. Film po prostu z innej beczki, z innej całkowicie planety, ale powiem szczerze, dobry. To jest właśnie ten film Im Plus, który pamiętam, jak go kupiłem, to bodajże chyba było z miesięcznikiem Film. Tak, taki miesięcznik kiedyś jeszcze wychodził. Taka kopertowe wydanie takiej płyty, tylko i wyłącznie była płyta na DVD, wsuwało się i nic więcej, żadnych książeczek, żadnych napisów. To też zaskakujące jest, że filmy wydawane w Polsce nigdy nie mają, albo przynajmniej bardzo rzadko, polskie filmy nie mają polskich napisów. To mnie właśnie zawsze intrygowało, że a po co polskie napisy polskich filmów? No bo nie wszyscy potrafimy, że powiem, słyszeć. Wracając do meritum. John Malkovich jak najbardziej. Panie i panowie, jak najbardziej jest to film, który zaskakuje, bo co byś zrobił, gdybyś mógł przez 15 minut być mega gwiazdą? Oczywiście to są czasy, kiedy John Malkovich, to był właśnie to jego top, jego czas, kiedy on był największą gwiazdą. No w tym momencie troszeczkę ta jego gwiazda, można powiedzieć, podupadła. Może przygasła, bardziej nie podupadła, bo on akurat nie. Pamiętacie, Con Air, wtedy troszeczkę inne kino, bo John Malkovich głównie był znany z dramatów, z filmów poważniejszych, Niebezpieczne związki i tak dalej, ale rzeczywiście wtedy John Malkovich pokazał klasę, panie i panowie. Już. W ogóle wcześniej było wspominane o Malkowicu właśnie, że na Czwarta ściana zresztą wspominał, tak, bo to jest, tutaj właśnie czytam najlepszy film Kaufmana.
Ja akurat lubię synekdochę Nowy Jork, ale okej, to jest jakby każdy ma, wiesz, każdy ma swój i tak dalej. W ogóle jest jeszcze film Być jak Stanley Kubrick, w którym gra John Malkovich. O, widzisz, też tak ciekawe. Tutaj widzę, że Misio nawiązuje do Koterskiego. I o czym ukazał się las? Krzyży. Tak, ale to był piękny las, warto było do niego jechać, wiesz, naprawdę długo. Wieziesz mnie 100 kilometrów od matki bazy. Rzeczywiście, zgadza się. Marcin, a propos Malkowicza, Dolinę Bogów Majewskiego oglądałeś? Przyznam szczerze, że nie wydaje mi się, aczkolwiek będę wulgarny i muszę to zobaczyć, w sensie muszę sobie sprawdzić, jaki jest tytuł anglojęzyczny, bo ostatnie czasy to może no niespecjalnie, że tak powiem, polskie tytuły mi wchodzą. No wiadomo gdzie mieszkam. Bogów. Zobaczę. Dolina Bogów. Nie wiem, czy nie jest po prostu tłumaczeniem. Valley of the God. Tak. Valley of the God. Nie widziałem, przyznam szczerze. Lech Majewski, jak widzę, koprodukcja luksembursko-polska. Niestety nie miałem okazji, a widzę, że obsada Josh Hartnett i John Malkovich, więc nawet John Rhys Davis. Całkiem ciekawe. Nie, przyznam szczerze, nie miałem okazji zobaczyć tego filmu. Ale może będzie kiedyś szansa, żeby nadrobić. Też cholernie dziwny film, jeden z najlepszych tamtego roku. O, widzisz, musiałem jakoś tak niestety umknąć. Proszę bardzo, Adaś dał suba, dziękujemy bardzo, panie i panowie, więc czekając na kolejne filmy, powiem oczywiście, że jeżeli jeszcze nie daliście suba, to dajcie suba mi, dajcie suba Michowi, łapka w górę, dzwonek, dokładnie wszystkie te rzeczy, o których jakiś czas przypominamy, a algorytm i my będziemy wam wdzięczni, bo o ile to nie przekłada się na cokolwiek więcej, ale rzeczywiście sprawi, że algorytm będzie widział, że jest interakcja, coś się dzieje i jest super fajnie. Tak, już wiem, udało się ogarnąć, że to jest Valley of the God. Widzę, że Czwarta ściana, przyznam szczerze, dosyć ciekawe filmy tutaj widzę nam podrzuca, ma dosyć fajny, co by tu powiedzieć, fajny gust. Straszny pozer, nie polecam, okropne, nie, zaraz jeszcze jakimś Larsem von Trierem poleci, nie. Czyli co, tak, Nie, ja akurat mówię, polecałem gdzieś na początku podcast, choćby właśnie dlatego, że sięgają chłopaki, tam jest więcej niż jedna osoba, może widziałem. Opowiem wprost, i sięgają po ciekawe tematy, w sumie mało gdzie można zobaczyć sobie retrospektywy von Triera, ostatnio retrospektywę Snydera, która też fajnie, że powstała, wiesz, ja akurat Zacka bardzo lubię, więc no, jednym słowem, moim zdaniem przynajmniej warto i gust faktycznie ciekawy, przynajmniej dużo fajnych filmów się pojawia. Ostatnio kanał Roczek obchodził, jeżeli mnie pamięć nie myli. A to tak, był tort, pamiętam tort. Był tort. Ja pamiętam tylko jedzenie, pamiętaj. Czyli idąc tym tropem, to ja powinienem pamiętać tylko picie, tak? Może, nie wiem, a to już ty musisz chyba nam stwierdzić. To ja bym teraz rzucił filmami już tak, wiesz co ci powiem, prawda jest taka, że już mi się lista kończy, ja już naprawdę łuskam Dawaj. Wiesz co ci powiem, ja nawet mogę rzucić całym o Takeshi Miike, ale najbardziej chciałbym teraz rzucić filmem, który widziałem stosunkowo niedawno, bo widziałem ostatnio Yakuza Apokalipsa, czyli film o wampirycznym członku Yakuzy, który walczy, ogólnie lubi się bić, walczyć, jest bardzo krwawo, a ogólnie wszystko kończy się atakiem Godzilli, tylko że to nie jest Godzilla, a to jest bardziej maskotkowa żaba, która jest bogiem, więc coś w tym stylu i Takeshi Miike ma bardzo dużo takich filmów, więc ja bym serdecznie polecał jako dziwne kino, ale na Nowych Horyzontach chyba jakieś 3 lata temu oglądałem film, który nazywa się Kuzo i go wyreżyserował Flying Lotus i jednym słowem to jest, jeśli oglądaliście kiedyś Ricka i Mortiego i wiecie czym jest ta multiwizja od nich, czyli że to jest ten taki dziwny po prostu strumień dziwnych międzywymiarowych programów telewizyjnych, gdzie na przykład facet ma mrówki na oczach, to tym jest Kuzo. Kuzo to jest po prostu film, który jest trochę jakby symulacją
naprawdę dziwnej, odjechanej, paskudnej telewizji, robionej w setce różnych technik animacji, nieanimacji, aktorskich, takich, owakich. No i to jest doświadczenie. To jest po prostu taki ciężki gnój, który ktoś rzuca na ekran, a ty tylko siedzisz i chłoniesz. Więc no to by były takie, powiedzmy, dziwności jeszcze ode mnie. Czy mam coś jeszcze? Kurde, mi się... no i dobra, no i może coś, o czym powiem więcej. Jeżeli lubicie Kevina Smitha, no to Kevin Smith swego czasu próbował trochę innej ścieżki i próbował na przykład zrobić taki film jak Red State, a potem robił trylogię kanadyjską. I pierwszą częścią tej trylogii jest film Kieł. Nie mylić z filmem Jorgosa Lanthimosa. Chociaż to też jest dziwny film. Kieł Jorgosa Lanthimosa też jest bardzo dziwnym filmem, jak całe kino Jorgosa Lanthimosa. Ale Kieł od Kevina Smitha to jest film o tym, kurde, go trudno nie zaspoilerować, no ale powiedzmy, że już nie pamiętam, kim jest ten facet, chyba dziennikarzem. Dziennikarz. Tak. On bada pewien temat i w końcu trafia do domu człowieka, który zawdzięcza swoje życie pewnemu Morsowi. I ten Mors umarł i on bardzo chce go odzyskać, ale on twierdzi, że ten Mors był mądry jak człowiek, więc tylko człowiek może zastąpić tego Morsa i jego mottem życiowym jest: wszyscy jesteśmy po trochę Morsami. Więc i ten film jest na swój sposób przerażający, obskurny, dziwny i ma ten taki no, niezręczny, komediowy vibe Kevina Smitha, gdzie wszyscy są tacy lekko przerysowani i nastolatkowi. Więc ja bym go polecał, chociaż to już nie jest najwyższe stadium dziwności pośród tego wszystkiego, co tutaj sobie dzisiaj wymieniliśmy, ale go polecam. I Czwarta ściana mówi, że ten Lanthimosa lepszy. Ja się zgodzę, że lepszy, więc polecam Dwa kły. Ja przyznam szczerze, że akurat to jest ta część twórczości Smitha, która mi w ogóle nie leży, bo ja jestem z nim od początku, uwielbiam po prostu twórczość Smitha, ale nie właśnie Kieł czy tam Tusk, jak to woli. Johnny Depp przecież się pojawia w tym filmie, Harley Joel Osment, ten chłopak, ten dzieciak z Szóstego Zmysłu, również on przecież gra kolegę Justina Longa, bo Justin Long jest no, tym dziennikarzem, który jedzie później. Tak. Potem była kolejna część, czyli Yoga Hosers. Oj, Yoga Hosers, jak Kieł lubię, to już yoga to nie. To już po prostu jest masakra i ten Kevin Smith w tym mundurze austro-węgierskim czy coś, ja cię kręcę po prostu, to już tego już nie ogarniam, tego już po prostu, no, jak go lubię, tego już niestety nie ogarniam. To był film zrobiony dla jego córki, wiesz, jakby ona i córka Johnnego Deppa, bo one grają główne one grają główne role, te sprzedawczynie. Trochę było, ja może trochę złośliwie to powiem, ale było czuć, że to jest film dla nich, że niech dziewczyny pograją trochę na ekranie, wiesz, a ja zrobię sobie kolejny film. No i to jest ten jeden, który nie wyszedł. Wiesz co, on ma swój podcast, czyli Smodcast, tak się nazywa, i on właśnie kiedyś tam, zresztą to jest podane na napisach na tyłówce, jeżeli chodzi właśnie o Kieł, czyli o tego Tuska, tam Tusk, jak to woli, Tusk mi się wydaje bardziej. Tusk, I on tam właśnie opowiada, jak powstał ten pomysł, czyli po prostu to był żart i tak dalej, i tam się śmieją razem chyba ze Scottem Mosierem, to jest jego kolega, jego producent od lat wielu, no i no to widać, po prostu on sam zresztą powiedział kiedyś, bo mam mnóstwo jego płyt z jego, powiedzmy, wystąpieniami i mówił, że to jest tak, że większość twórców zaczyna od tego, jakieś tandetne robi filmy, jakieś głupawe, po to, żeby przejść do dobrych, ciekawszych, lepszych, a on mówi, on zrobił od razu dobre, ciekawsze, lepsze filmy, mając na myśli oczywiście, domyślam się, czy to sprzedawców, czy tam w pogoni za Amy, zwłaszcza w pogoni za Amy, a potem on nigdy nie miał tej możliwości zrobienia tych tandetnych filmów, więc w końcu stwierdził, że robi te tandetne filmy. No i tak właśnie powstała trylogia, która tak naprawdę jeszcze nie jest jeszcze skończona, nie jest jeszcze skończona, bo jak mówimy, pierwszym właśnie częścią był Kieł, drugim było Yoga Hosers, a trzecia część powstanie kiedyś, mam nadzieję, że nie powstanie, bo ja uwielbiam Kevina Smitha, wszelkiego rodzaju jego żarty, uwielbiam go jako cichego Boba, uwielbiam go jako reżysera, a nawet jak bardzo często zapodaje żarty takie, które są niesmaczne, a też mało kto na przykład wie, że Kevin Smith stał za takim filmem bardzo mało znanym, bardzo dużo znanym, Good Will Hunting, czyli Buntownik z wyboru. No, bo to jego kumple zrobili, a że Matt Damon oraz Ben Affleck, zwłaszcza Ben Affleck, zaczynali u niego w kinie, to
po prostu powiedział, stary człowieku, idź, nie mów mi tego, że mam to udać do swojego filmu, zrób film o tym. No i potem dostali Oscara za scenariusz. Ale a jak ci się podobał ostatni Jay i Cichy Bob reboot? Bardzo. Bardzo, tak? Jesteśmy, tak? Że mi się bardzo, bardzo spodobał po prostu wszelkiego, wiesz co, wszelkiego rodzaju te smaczki, te dodatkowe żarty, które tam są. Ja to po prostu od razu kupiłem. No wiadomo, że to jest nowa wersja, więc musi być mocniej, głośniej, więcej, ale po prostu jak zobaczyłem, śmiałem się jak głupi po prostu, jak dziecko. Bo historia jest identyczna niemal, że ta sama, ale jest coś więcej, dodajemy coś, no po prostu super świetnie się bawiłem na tym filmie. Ale to jest trochę takie Smithoversum, w sensie Smithoversum pożegnanie, jakby chciał zadowolić wszystkich fanów, zrobić każde odwołanie, spłacać stare żarty i to jest tak bardzo insiderskie już w pewnym sensie, tak. Że mam wrażenie, że to się nikomu nie spodoba. I w ogóle zauważyłeś, jaki jest trend, że wszystkie te takie postacie, nazwijmy to, okrutnie powiem, takich kinowych nieudaczników, trochę jak Jay i Cichy Bob, trochę jak Billy Ted, trochę jak Lloyd i Harry z głupiego i głupszego. Oni wszyscy wracają i wszyscy odnajdują lub mają córki. Jakby schemat tych filmów jest bardzo, bardzo podobny. Znaczy rozgrywa się wszystko o ich dzieci, może tak, może bardziej. Wiesz, no przekazanie pałeczki, coś tendencyjnie po prostu zrobimy, zrobimy kolejną coś, jak najbardziej, wiadomo jak to jest, aczkolwiek no dobrze, no bo rzeczywiście on pozamykał wszelkiego rodzaju wątki, chociaż chyba tak naprawdę wątek z małpą nie był nigdy wyjaśniony do końca. Ona się tam pojawiała przecież chociażby w Jay i Cichy chyba kontratakują i w kilku innych, w Dogmie bodajże też się pojawiała, więc no ale wiadomo, nie wszystko się dało dopowiedzieć, ale bardzo wydaje mi się, że zgrabnie to zrobił, bardzo ciekawy sposób to ujął i czekaj, coś miałem mówić na temat jego kolejnego filmu, aczkolwiek gdzieś mi tutaj umknęła jego filmografia, bo gdzieś jakiś film był, nie, to widzę, że Sprzedawców Trójkę kręci, wiesz, ale on to już kręci od dawna, on to bardzo często już powtarzał, że będzie i będzie, ale nigdy tak naprawdę do końca tego nie zrobił. I Szczury z Supermarketu 2 miały być. Problem ze szczurami chyba jest taki motyw, że on nie ma praw do nazwisk, wiesz, do postaci, bo kiedy on to zrobił, to wykupił Miramax, no, ostatnio Miramax, wiadomo co się wydarzyło i Miramax padł, czy został przez kogoś wykupiony, więc możliwe, że teraz jakoś uzyskał prawa, bo pamiętam, że właśnie za możliwość zrobienia dystrybucji pierwszej części, która tak naprawdę, czyli filmu Sprzedawcy, który sprzedał się super na festiwalu w Sundance, Miramax sobie zażyczył prawa, no już on wiele razy zapowiadał, że będzie kolejny film, ale kolejnego filmu nie było, no tutaj jest niby zapowiedziana jest trzecia część, zobaczymy jak to będzie, ale widziałem również film, nie wiem czy miałeś możliwość zobaczenia, film, debiut reżyserski Jasona Musa, czyli no Jaya z tego filmu, w tym szaleństwie jest metoda, czyli to będzie w tej metodzie jest szaleństwo. To wiesz co, nie oglądałem, szczerze mówiąc nawet nie wiedziałem, że Jason zrobił coś. Ostatni film, w którym wystąpił Stan Lee, jak najbardziej pojawił się, a dodatkowo jeszcze w tym filmie między innymi występuje Danny Trejo i to Danny Trejo w różowym szlafroku między nimi, po prostu jest niesamowity. Jest kilka jeszcze innych znanych postaci. Nie jest to kino najwyższych lotów, no nie czarujmy się. Humor, pojawia się oczywiście Kevin Smith jako Kevin Smith, no bo trudno darmo, tak, żeby nie był. Humor taki jak dokładnie jakiej znacie właśnie z filmów Kevina Smitha, także wiadomo, Vinnie Jones jeszcze występuje w roli kolejnej. Tak jak mówię, właśnie przeglądam, oczywiście jest Brian, jest Stan Lee, w ogóle, super, dzięki za polecenie filmu, widzisz, patrz, ominął mnie, nie słyszałem o nim, a już jest zaznaczony i ci powiem, że wow, ale będę z rozkoszą go oglądał, po prostu. No i super, no i elegancko i to właśnie jest to, co tego filmu najbardziej. Właśnie dlatego ja lubię takie interakcje, bo czasami jest, nieraz tak zapytam widzów, jaki byście film polecili, bo to zawsze, nie wiem, czy tak ma, że ludzie do siebie, ty, Michu, a jaki byś film polecił? Powiedz mi jakiś film, powiedz mi. Jest, często, No i wtedy my mówimy to, ale na przykład czasami byśmy chcieli tak coś obejrzeć, tak coś z czapki, coś spoza naszego, że tak powiem, uniwersum. View Askewverse, tak się nazywa uniwersum Kevina Smitha, więc coś z naszych sponaczków, żeby ktoś podrzucił i powiem ci, że bardzo często mi się zdarza, że ludzie różnego rodzaju filmy oglądają i oglądam, potem mówią, rzeczywiście fajna sprawa, tak trafiłem między innymi na platformę, nie, to jest hiszpański film na Netflixie, El Hoyo bodajże. Tak, platforma, w sensie więzienie, tak, winda i tak dalej, no.
I kilka innych, także rzeczywiście czasami jest bardzo, bardzo. O, Adaś Zmyka. Do widzenia, dobranoc, cześć. Cześć, trzymaj się, stary. My też będziemy mniej więcej za 3 godziny kończyli, także już pora, bo też w sumie skoro u mnie jest 12:30, to u was już jest 12:45, ludzie. Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo naprawdę brawko dla was, że ciągle wytrzymaliście, ale to tylko dlatego, że macie takiego super gościa jak Michu dzisiaj na kanale. Gdybym ja był, to już by się pewnie dawno się włączyli. That's so sweet, thank you. Czekaj, jak to się robi? Czekaj, aha, to. Moje jest takie jak od krowy, ale rozumiecie, o co chodzi. Takie. Dokładnie, wiadomo jak to jest. Bo to się całą ręką jakoś tak powinno robić. To są sweet, czy coś takiego. Dobra, dalej krowa. No. Masz jeszcze jakieś dziwne filmy? Bo ci powiem szczerze, ja jestem prawie wyprztykany, autentycznie. Powiem ci tak, z takich hardkorowo dziwnych nie mam już nic, bo powiem w ten sposób, że zostało mi Czarne lustro Bandersnatch. A to bardziej na sposób, jaki ten film jest zrobiony, no może, bo akurat sam sobie film do rewelacyjnych nie należy. Mam jeszcze Człowieka z kamerą Ziggy-Wiertowa, czyli dokument sprzed prawie 100 lat oraz Latarnie i Twój Vincent. Twój Vincent bardziej też przez to, jak został zrobiony. Tak, nie przez to, że jest, obrazy Van Gogha żyją i wiadomo jak to jest, ale żeby Latarnia? Latarnia, nowy film twórcy Czarownicy. Aha, tak. czyli The Lighthouse, dobra, tak. Bo ten film jest nietłumaczony w sumie na świecie, dlatego tak się chwilę się zastanowiłem. Z Pattisonem oraz rewelacyjnym chyba. Powiem tak, że Willem Dafoe, Tim Roth i chyba Steve Buscemi. Po prostu tych 3 gości uwielbiam, po prostu uwielbiam. Niemalże w każdej postaci ich zjadam, są świetni, a zwłaszcza Tim Roth, który wystąpił w jednym z moich ulubionych seriali, czyli Lie to Me, Magia Kłamstwa, bodajże jest polski tytuł, on tam gra behawiorystę. No muszę przyznać, że mam słabość. Oni mają wszyscy fajne ryjce, po prostu są ludzie, no wiesz, no umówmy się, Steve wygląda wiecznie jak wystraszona chihuahua, więc jakby jest cudny. Ja w ogóle uwielbiam aktorów, którzy mają taką fizjonomię, wiesz, jakby są fenomenalni. Na William Dafoe, który mówi o homarach, no to jest złoto, no wiesz, i on tam naprawdę rozwala system. Ja bardzo często podaję ten film jako przykład, bo gro ludzi teraz mówi, ty patrzcie, ten debil, ten baran z tego, z sagi Zmierzch, on gra nowego Batmana, to jest po prostu porażka, jak tak można? A ja wtedy właśnie zawsze zarzucam temat, że Michael Keaton, kiedy Tim Burton stwierdził, że on zagra Batmana, wtedy był znany tylko i wyłącznie jako aktor komediowy. No i wytwórnia Warner Brothers mówiła Bartonowi, tu się pieprznij, tu, nie ma możliwości. A Barton wiedział, co robi i okazało się, że ma rację. I tak samo jest tym razem, kiedy Matt Reeves powiedział, że Pattinson zagra Batmana, dajcie mu szansę, zawsze mówię, a jeżeli uważasz tylko i wyłącznie, znasz go z sagi Zmierzcham z Harry'ego Pottera, obejrzyj sobie Latarnię. Tam po prostu to jest taki Mount Everest aktorstwa, że to jest po prostu nieporozumienie. Tam zarówno Dafoe, jak i Pattinson robią po prostu takie karkonosze, że to jest coś pięknego. Tak jak mówiłeś, nieważne który moment, czy obejrzycie cały film, bo to jest ciężko czasami. Ciężko obejrzeć ten film, bo on jest bardzo specyficzny. Oprócz tych czarno-białych zdjęć i tych wszystkich zwierząt. Dobra, nie będę zdradzał o tych, co tam się dzieje, ale po prostu obejrzyjcie, bo naprawdę warto, bo to jest inny film. Swoją drogą właśnie Galeria Horroru napisał, że ktoś mu tam w komentarzu napisał, że Lighthouse jest prosty, banalny i oczywisty i w ogóle kupa i szkoda gadać i tak dalej, ale no to może dobrze, bo to jest film, który właśnie zaraz jak już zrobię tego, w końcu kiedyś zrobię tego Batman v Superman, to właśnie to jest to ma być mój kolejny film na taką dużą analizę, w sensie, że jest zaplanowane, że Lighthouse jest kolejnym właśnie w kolejce, więc mam nadzieję, że będzie łatwy, będę miał trochę mniej roboty przy tym wszystkim, więc dobrze. Ale nie, no film jest świetny i naprawdę uważam, że można go rozgrzebywać, żeby to było jasne wszystko. Tak samo ja przyznam szczerze, mówiliśmy o reżyserze poprzedniego film, czyli The Witch, Czarownica. Ja też często używam tego porównania, bo w slasherach mamy mnóstwo krwi, to się leje ciągle, a tam jest taka jedna scena i pamiętam ją jak dzisiaj, kiedy jedna z dziewczyn postanawia złożyć dziecko, noworodka, że tak powiem, w ofierze. Niesie tego noworodka, dziecko cały czas płacze. Ona go kładzie na ziemi, dziecko cały czas płacze. Ona podnosi, już nie pamiętam w tym momencie, czy kamień, czy nóż. Jest pokazana ona, dziecko płacze, opuszcza rękę i jest cisza. Nie ma nic pokazanego, nie ma żadnej krwi i tak dalej, ale symbolika po prostu nasza już wyobraźnia niestety działa, niestety sprawia, że wiadomo jak to jest z nami.
dobre zamiennie, jak to mówią, wiesz, nie musisz zawsze pokazywać. Tak, czekaj, co ja chciałem. Właśnie tak sobie, jak już tak gadaliśmy o tym, sobie przypomniałem, że bardzo dziwnym filmem, bardzo dziwnym horrorem tak naprawdę jest Kult. Tylko nie mówię o kulcie z Nicolasem Cage'em, czyli nie pszczoły, not the birds, i tak dalej, tylko mówię o oryginalnym kulcie, tym z lat 70. I kurde, cudny film. To jest tak właśnie brytyjski, stary horror, który się dzieje, wiesz, na małej wyspie, ma ciekawą intrygę, dzieci w maskach, zakończenie, którego nie będę zdradzał i przy okazji ma właśnie wstawki musicalowe, senne, jakiś taką, wiesz, kult, który jakby kręci się dookoła symboliki penisa i tak dalej. Świetny, naprawdę polecam ten pierwszy Kult. Jakby rewelacja. A poza tym występuje tam mistrz, ikona horroru, czyli, panie i panowie, Christopher Lee. Facet, który w wieku 100 lat wydaje album metalowy z kolendami, z muzyką świąteczną. Rozumiecie? W formie, no właściwie w aranżacjach metalowych. To jest coś niepodobnego, niesamowitego. To jest po prostu, nie ma takiej innej możliwości. O, tutaj Galeria Horroru pisze, że jestem na etapie omawiania Zmierzchu z Pattisonem, więc się świetnie bawię. Ja przyznam szczerze, mówię bez bicia, nie widziałem ani jednej części, nie miałem jakoś okazji i niespecjalnie mnie ciągnie, aczkolwiek może kiedyś będę musiał, to wtedy sobie zobaczę. Styx widział Kult, pisze, że jest świetny, bardzo dobry, fajny. Nie chodzi o dokument o zespole, jak najbardziej nie, oczywiście wiemy, że to żart, ale wiadomo, Psa Andaluzyjskiego, Michale, tak, widziałem Psa Andaluzyjskiego, to była, no nie wiem czy u ciebie, Michu, ale to w Krakowie to była lektura obowiązkowa, którą oglądaliśmy na zajęciach. No którą nam pokazali, akurat był właśnie Człowiek z kamerą, było bodajże też jeden z filmów braci Marx też pokazywany był, bo to było coś innego, coś ciekawego. Wiadomo, no to jest taka podstawowa jazda, wiesz, to wszyscy muszą to zaliczyć, każdy student musi to obejrzeć, no nie ma opcji, że nie obejrzeć Psa. Salvador Dali to oko i w ogóle to wszyscy to musieli zobaczyć, no to wiadomo jak jest, mam nadzieję. Christopher Lee grał Drakulę w filmach Hammera, naprawdę? Dobrze wiedzieć, Steve. A ja myślę, że to nieprawda. Plotka, naprawdę. To było odbicie lustrzane. Nie no, Christopher Lee jest cudny, jakby wiemy, że to jest geniusz kina. Jakby. Nieważne, czy mówi się o horrorach, czy o Gwiezdnych Wojnach, czy o Władcy Pierścieni, czy o czymkolwiek, naprawdę nie. Czy o Jamesie Bondzie. Pamiętacie, on nawet w przygodach Jamesa Bonda, bodajże w części Człowiek ze złotym pistoletem, tak mi się wydaje, tam wystąpił, więc jak najbardziej. No, słuchaj, od czego jest, tak, to już od razu się wyświetliło, proszę bardzo, Człowiek ze złotym pistoletem grał Scaramangę. No tak, grał głównego złola, o ile dobrze pamiętam. Jak najbardziej. Dobra, patrzymy, co tutaj, Ziemia jest płaska, jak najbardziej, Midsommar też jest bardzo fajny. Słuchaj, Michu, czy masz jeszcze jakieś filmy, które byś chciał wrzucić, polecić, pogadać? To ja, wiesz co, może pogadać to już tak bardziej nie, ale już po prostu powiem, co tu jeszcze miałem po prostu, co sobie wypisałem, bo nie wiedziałem, w którą stronę pójdziemy. Na przykład jakbyśmy mówili o filmach, które nas jakoś wyrwały z takiego standardowego myślenia o kinie, to miałem na przykład Kawę i papierosy Jima Jarmusza. Jarmusza, pięknie. Bo obejrzałem ten film, mówię, to jeden reżyser może zrobić film ze składaków, w których ludzie gadają, a Iggy Pop jest wystraszonym kolesiem, który sugeruje, że perkusja mogła nie być tak dobra, jak wszystkim się wydawało. No okazuje się, że można było. Poczekaj, co jeszcze miałem? Miałem oczywiście... Kawa i papierosa oraz jego inny film, czyli Dym, po prostu uwielbiam. A Dym nie jest Jima Jarmusza. Wayne'a To jest Wayne'a Wanga. Ale bym wtopił. Ale Dym i Brooklyn Boogie, ale Jim Jarmusch gra w Dymie. Tak. Czekaj, czy gra w Brooklyn Boogie? W którymś z tych dwóch. Jakoś tak to jest, aż sprawdzę nawet, wiesz? I on ma ten zajebisty dialog o tym, że czemu twardziele w filmach wyrzucają broń? Dlaczego? Przecież to jest drogie. Przecież to jest droga rzecz. Dlaczego oni ją wyrzucają? I to jest, i w ogóle Dym jest na podstawie prozy Paula Austina, o ile dobrze pamiętam? Austera, przepraszam, widzisz, jakby nie wszystkie nazwiska. No i właśnie Paul też był jednym jakby tutaj z reżyserów raczej razem z Wayne'em, więc
No, to jest bardzo fajny film i w ogóle myślę, że ja go strasznie lubię i próbuję zarażać nim często ludzi. Kiedyś kupiłem 10 DVD z tym filmem, bo były po 5 zł i rozdawałem w formie prezentu. Tak, i zadowoleni, co było okrutne i złe i nie podobało mi się, ale moim zdaniem świetny film, rewelacyjny wręcz. I ma bardzo dużo takich pięknych motywów, jak to, że nie pamiętam, jak nazywa się postać, znaczy Harveya Keitel, on chyba Iggy się nazywa, czy jakoś tak, i on robi zdjęcie tego narożnika i nagle tam jeden z bohaterów tam dostrzega kogoś na tych zdjęciach. No, cudowne sceny, takie. Ten film to jest żytko, to jest po prostu życie i tam jest taka opowieść o w ogóle ciężarze dymu. I w pewnym sensie ten ciężar dymu to jest trochę takie te ulotne życie, które dziś się dzieje pomiędzy tymi scenkami, które nie zawsze są ze sobą połączone ciągiem logicznym. I zerwało nam Micha, panie i panowie. Okazało się, że najprawdopodobniej nie zapłacił rachunku za internet, więc go nie ma. Jeżeli wróci, to zaraz sobie powiem. Rzeczywiście, to jest taki motyw, sprawdzałem sobie, Dym to jest 95 rok, Dym Wayne'a Wanga. O, chyba już Michu z powrotem jest. Tak jest, więc wracamy do Micha. Nie mam pojęcia, kiedy mi przerwało. Pamiętasz, w którym momencie mi przerwało? Jak mówiłeś akurat, jeżeli chodzi o tym, że postać grana przez Harveya Keitela, czyli Ogi Ren robi zdjęcie, ten dostrzega. Tak, ktoś tam, tak. I dobra, to jakby puentą było to, że moim zdaniem ten film jest cudną opowieścią o życiu. Po prostu. I nie zawsze jest logicznie połączone są te sceny ze sobą, nie zawsze jest przyczynowo-skutkowość, a jednak to wszystko działa, bo to jest jak trochę ta opowieść z początku tego filmu, czyli ile waży dym. I ta waga dymu to jest właśnie ta waga życia. I tak no jakby cudny film. Ja osobiście bardzo, bardzo polecam. Brooklyn Boogie już raczej jako taką ciekawostkę uzupełniającą, bo dym jest trochę lepszy w mojej opinii przynajmniej. No. Też mi się tak wydaje. W ogóle pamiętam taki film tak naprawdę Jima Jarmusza, może nie Wayne'a Wanga, ale Jima Jarmusza pod tytułem Tylko kochankowie przeżyją, który jest teoretycznie jest horrorem, bo jest o wampirach. Tam Tom Hiddleston, czyli Loki i bodajże Tilda Swinton w rolach głównych. Tak, dokładnie. Ale film opowiada o tym, że oni są wampirami, oni są smutni, ponieważ oni żyją już tyle lat, wszyscy znajomi umierają, oni tak naprawdę, to jest bardziej dramat, mimo że rzeczywiście jest to dobry. Pamiętam nawet recenzję na poprzednim kanale poczyniłem tego filmu, ludziom się nie spodobał, bo to spodziewali się dobycia się czegoś innego, ale rzeczywiście to jest to. I brakuje mi takich twórców. Truposz przecież Jima Jarmusza ze świetnym Johnny Deppem, też bardzo fajny. Inne kino można byłoby jak najbardziej wrzucić, ale dokładnie wiecie jak to umówmy się, Jim jest w ogóle cudownym twórcą i ja w ogóle uważam, że parę jego filmów spokojnie mogłoby się tutaj znaleźć jako te dziwne filmy, w sensie, umówmy się, Ghost Dog, Droga samuraja, film o kolesiu, to jest w ogóle 10/10, żeby to było jasne, to jest taki film. Ta scena, kiedy Forrest Whitaker ćwiczy tym, że tak powiem, tym mieczem i ten, że tak powiem, podwójna coś pięknego po prostu. I film o czarnoskórym samuraju, który żyje gdzieś tam chyba to jest Nowy Jork, czy jakieś inne miasto i żyje tam i jest na usługach mafii, która uwielbia oglądać kreskówki, przecież to jest cudowny film. Oczywiście, że tak, a jednak to jest po prostu coś, panie i panowie, co to jest film najbardziej, więc Wayne Wang, Jim Jarmusch, oczywiście, że tak, trzeba obejrzeć, trzeba znać, trzeba po prostu kochać takich twórców i szanować. Tak, czekaj, czy ja coś jeszcze mam, bo jeszcze pamiętam, że miałem i na końcu mogę już chyba tylko walnąć o takim moim trio, nawet 4 filmami, które zrobiły na mnie, to są w ogóle być może 4 moje najbardziej ulubione filmy minionej dekady, a nawet trochę więcej, bo już niektóre by miały więcej lat i wszystkie są dziwne, ale już nie będę się specjalnie rozpowiadał, bo tam u siebie na kanale często o nich mówię, więc już i to jest Barbarian Sound Studio, który jest z Toby Jonesem w roli głównej, to jest przetworzenie kina giallo włoskiego w formie takiego psychologicznego, dziwnego thrillera i go zrobił Peter Strickland, który później jeszcze robił Duke of Burgundy, a ostatnio jeszcze zrobił, ten film o morderczej sukience, którego nie pamiętam tytułu, jest mi trochę głupio, bo uwielbiam Petera Stricklanda. No ale dobra. Później mamy Lament,
który wielu może kojarzyć, to jest kolejny piękny, wykręcony horror. I on też przełamuje tak pięknie gatunki. Cudny, ale mógłbym o nim mówić za długo. Później mamy Borgmana w reżyserii Alexa von Wandamara i on też to jest film, który również nas zabiera w taką dziwną, oniryczną, horrorową podróż, gdzie to ludzie żyjący w lesie są wygnani stamtąd przez, uwaga, księdza, jakiegoś robotnika fizycznego i jeszcze jakiegoś typa wielkimi takimi włóczniami plus jeszcze z ostrzelbami. Oni uciekają z tego lasu i starają się zaszyć w domach bogatych ludzi, ale nie zaszyć jako tacy uciekinierzy, tylko zaszyć tak, że oni zaczną kontrolować te domy. To jest trochę taki Parasite przed Parasite'em, tylko i w bardziej takim demonicznym sosie, więc cudny jest. I jeszcze bym polecił film Szmytkę, który jest Szmytkę, tak, czesko-niemiecką chyba produkcją, albo holenderską, czy jakoś tak. I to jest o kolesiu, który razem ze swoim wspólnikiem jedzie naprawiać jeden z elektrycznych wiatraków o pewnej miejscowości i tam okazuje się, że to miasto jest jakby w jakimś śnie, w jakimś takim porąbanym, w jakimś takim duchowym zawieszeniu. Przy okazji w tle jest intryga człowieka niedźwiedzia, który gdzieś tam wybiegł z lasu i nikt nie wie, kim on jest. On ma problemy z córką. Cały film jest w takim bardzo, bardzo dziwnym sosie. To są 4 filmy, o których ja już tak dużo mówię u siebie, że już naprawdę nie będę nimi zalewał, ale jak ktoś będzie chciał sprawdzić tytuły, no to przynajmniej rzuciłem nimi. Mam czyste serduszko, są wyrzucone stąd, wiesz, więc i już naprawdę nie mam nic. Już w tej chwili, czekaj, jeszcze tylko naprawdę spojrzę, no nie, no jeszcze miałem Człowieka, który gapi się na kozy, ale to już jest taka oczywistość, że no, czy tam wiesz, jakąś wadę ukrytą, która też jest trochę dziwna. Inherent Vice, tak. Pytanie było, ponieważ ja do miniatury użyłem mechaniczną pomarańczę. Czemu nie było mechanicznej pomarańczy? Właśnie o to chodzi, żeby wam nie spoilerować, żeby miniatura nie spoilerowała, tylko budowała pewne oczekiwania. To jest tak, jak na przykład robię miniatury do 10, nigdy nie daję filmu, który na przykład jest na pierwszym miejscu, tylko wrzucam tam coś z 4, 8 albo z 15. Wiadomo, że no, buduj. Mówię, trzeba gonić króliczka, a żeby nie dogonić go. Tak to ma być. Panie i panowie, na koniec mamy jakieś pytania, czy macie jakieś pytania do Micha albo do mnie? Oczywiście tutaj po raz wtóry podbijam kanał do Micha, dajcie łapkę w górę i dajcie mu suba, jeżeli to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Proszę bardzo. Czekaj, bo jeszcze Buła do mnie napisała do mnie, że muszę koniecznie wspomnieć o filmie November, czyli takim baśniowym filmie, w którym czarno-biały baśniowy film, w którym to wioska, są wilkołaki, czy też kobieta zamieniająca się w wilka, jest jakby trochę taki kolski na sterydach, ci powiem. Jest zaraza, która przychodzi w formie lisa i uwaga, pierwsze ujęcie zaczyna się tym, że demon robotniczy, czyli taka czaszka jakby jakiejś, nie wiem, jakiejś krowy zawieszona na kosach, idzie przez wioskę, bierze krowę, zawiesza na łańcuch i jak helikopter ją unosi nad wioską i leci, więc to jest taka polecajka od Buły, jakby właśnie mi napisała i tak, listopad, no oczywiście po polsku, żeby było jasne. No, więc to tak tylko jeszcze rzuciłem, sorry, ale musiałem jakby wypełnić obowiązek swój, wiesz? Dobrze, nie ma problemu. To właśnie patrzę, bo tutaj na zwiastunie aktor, który jest, bardzo mi przypomina faceta, który właściwie występował w Ludzkiej Stonodze i nie wiem, czy to nie jest on, aczkolwiek, no bo oczywiście, powiem tak, nie kojarzę tego filmu, akcja się dzieje w biednej estońskiej wiosce, tutaj właśnie jest wspomniane, no ale to już wiadomo, to już jest troszeczkę inna jazda, no bo nie każdy musi oglądać estońskie filmy. Tutaj patrzymy, co jest jeszcze tak. Piszą. Ja powracam do filmu Deerskin, kolejny od Dupixa, od Mordrzy Opony. Czy pan Michu widział? Oczywiście, że tak. Jakby to był jeden z ważniejszych filmów Nowych Horyzontów, tylko nie pamiętam, czy poprzednich Nowych Horyzontów, jak jeszcze były fizycznie i chyba teraz go można obejrzeć w ogóle na platformie Nowych Horyzontów. No Deerskin jest super, jest o kolesiu, który ma obsesję na punkcie tego, obsesję na punkcie kurtki ze skóry jelenia i przy okazji on poświęca całe życie, swój majątek, wszystko, żeby kupić tę kurtkę, a potem udaje reżysera filmów,
ale ogólnie mu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby ta kurtka tam była i jego transformacja postępuje, bo on powolutku być może zdobędzie inne części garderoby ze skóry jelenia. Cudowny film, cudny, ja naprawdę mi się podobał, więc... Bardzo dobre podsumowanie. Na koniec. Tak, już to powtarzamy trochę. Dokładnie, ale widzicie, 3:15, ale że mi się rozgadali, no ale widzicie, w dobrym towarzystwie czas szybko płynie. Pomyślcie, że normalnie moglibyśmy pójść i obejrzeć Bad Boya i Pętlę w tym czasie. Nie. Wypluj to. Nie róbmy tego, to nie. Straszne rzeczy opowiadasz. Sam pomysł, sama myśl tego to po prostu jest normalnie... To by było najdziwniejsze. To by było najdziwniejsze w tym wszystkim. To by było dokładnie najdziwniejsze. Galeria Horroru, mówisz, zatytułował film Mordercza kurtka z frędzlami. No, ona w sumie trochę była mordercza, ale tak inaczej. Tak bez noża, bez tego... Plus facet to sobie robi maczetę ze śmigła takiego wiatraka, wiesz, który wisi pod sufitem i on ją ostrzy, jadąc samochodem i ocierając ją tam o asfalt i no rewelacyjne pomysły, rewelacyjne. Tak, prawie tak długo jednak, że nasz drogi Lincolnie odcinek był ponad 4 godziny, tam 4:15 chyba, także wiesz, o tutaj proszę bardzo, ja nie mam nic innego robić, tylko analizuję Pętlę. Przyznam szczerze, musiałbym dopiero ten film zobaczyć, aczkolwiek nie mam potrzeby. Jakoś chyba dobrze mi z tym. Lepiej obejrzeć film Michała Wedze? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. To w tym momencie jest wiadomo, jak to jest. Dobrze, panie i panowie, na koniec, bo tak to, że dzisiaj gadaliśmy sobie z Michem z kanału Aberracje, gadaliśmy sobie o najdziwniejszych filmach. Bardzo dziwny to był odcinek, nomen omen notabene, dlatego na koniec o tym powiem i będę jeszcze tak z 15 razy mówił na koniec, bo czemu by nie? Michu, dziękuję bardzo za dzisiejszy dzień. To ja ci bardzo dziękuję. Czy chcesz jeszcze na koniec powiedzieć coś do naszych widzów? Tak, na koniec powiem, że dziękuję wam serdecznie za wytrwałość. Oczywiście chamska reklama, zapraszam do siebie, jakby co. Przemiło mi się tutaj z wami spędziło czas. Fajnie, że ten odcinek właśnie w święta wyszedł taki miły, lekki, dziwny i chyba w końcu można powiedzieć, że w końcu zakończony. Więc na koniec buziaczki moi mili i ja serdecznie zapraszam na kanał Aberracje, gdzie zajmujemy się recenzjami, analizami i tak dalej. I dziękuję ci serdecznie, Marcinku, za zaproszenie, bo było przeuroczo, więc... Ja dziękuję również. Link do Micha jest w opisie, link do Micha jest na czacie, wbijajcie, wskakujcie i dajcie suba, łapkę, wiecie, takie rzeczy, o których czasami mówimy, a to powinniśmy chyba mówić. Michu, dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze raz, czy to u mnie, czy u ciebie na kanale. Było Jasne. Mi bardzo miło. Trzymaj się, hej. Panie i panowie, cóż to był za odcinek? Pełen naprawdę odjechanych rzeczy, pełen po prostu filmów. Nie usłyszycie o nich nigdzie indziej, tylko i wyłącznie u mnie, tylko i wyłącznie u Micha na kanale, u Galerii Horroru na kanale i pewnie u 5000 innych recenzentów, ale dokładnie wiecie, jak to jest. Słuchajcie, za tydzień widzimy się, jak zawsze oczywiście o 21:30. Pogadamy sobie o tym, co tam ciekawego wydarzyło się w Chorym Łudzie. Fajnie było, ale się skończyło? Tak to jest. Czasami w tym momencie, skoro u mnie jest północ, no to u was jest 1:00 w nocy. Idźcie, prześpijcie się, bo rano was zmoczą jutro śmigus, dyngus. Jeżeli obchodzicie, no to wiadomo, jak to będzie, a jeżeli nie, to będzie sucho. Subskrybujesz Micha od pierwszego, super elegancko, bardzo mnie to cieszy. Z mojej strony to wszystko, dziękuję bardzo. Widzimy się za tydzień. Cześć.